Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 7 listopada 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek 4. serii Nurdis Triget and Alive. Kłaniam się nisko wszystkim naszym stałym widzom, wszystkim naszym stałym słuchaczom. Cudownie, drodzy Państwo, że jesteście z nami. To jest niewiarygodne, że od ponad 3,5 roku regularnie zaglądacie do naszych mediów społecznościowych na Facebooku, na YouTubie. Jesteście również z nami na Spotify i od kilku dni, jak się okazuje, również w przestrzeni LinkedIn. Zatem również tam zapraszam. Wspaniale, że subskrybujecie nasze kanały, dodajecie nas do swoich ulubionych profilów i oczywiście udostępniacie informacje za pośrednictwem właśnie mediów społecznościowych. Uprzejmie dziękuję, że są z nami nasi stali partnerzy, którzy dołączają do grona właśnie zespołu, który udostępnia informacje o kolejnych spotkaniach. Paramedyk Polan Ratownictwo, kłaniam się nisko, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, wspiera nas również Ratownik na Wyspach. Lukas Felczel, bardzo się cieszę, że jest z nami, cudownie, wspaniale, że są to osoby, które dodają nas do swoich profili, markują swoimi nazwiskami i co najważniejsze profilami. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek bardzo wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że chyba nie często zaglądamy do takich wydawnictw bardzo mocno naukowych, ale to są wydawnictwa, w których nie tylko znajdziemy, powiedzmy, mnóstwo statystyk, mnóstwo danych, mnóstwo opracowań, ale znajdziemy przede wszystkim setki, jak nie tysiące godzin pracy naukowców i ludzi, którzy zajmują się pracą w ratownictwie medycznym nie tylko z punktu widzenia pracy na pierwszej linii frontu. Dzisiaj właśnie takim magazynem, który rozłożymy na czynniki pierwsze, będzie Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne. Świetny magazyn, kwartalnik, który, drodzy Państwo, od kilku lat jest wydawany w Polsce. Jak się okazuje, czasami, co niektórzy z nas nie wiedzą, że jest, a się okazuje, że właśnie przez ostatnie lata, poprzez pracę wspomnianych medyków, ale też naukowców powstają setki, jak nie tysiące artykułów, o których dzisiaj z pewnością będzie mowa. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejszy odcinek został przygotowany właśnie przy współpracy z zespołem redagującym EMS Ratownictwo Medyczne. W związku z tym bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Drodzy Państwo, dzisiaj naszymi gośćmi, bo to nie tylko gościnie, będzie znakomite grono specjalistów. Jako szefowa zespołu, który dzisiaj nas przywita, jest pani dr Anna Łuczyńska, filolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego z blisko 20-letnim stażem, zawodowo związana z wydawnictwami medycznymi. Od 2006 roku pani doktor prowadzi własne naukowe wydawnictwo medyczne, które nazywa się Aluna. Współpracuje z towarzystwami lekarskimi, uczelniami zagranicznymi, uczestniczy w konferencjach medycznych, a także pani doktor organizowała staże naukowe dla lekarzy z Ukrainy. Natomiast naszą drugą gościnią będzie pani magister Agnieszka Rosa, filolog, zawodowo związana z wydawnictwami medycznymi. Natomiast od 2014 roku pracuje jako koordynator projektów i redaktorka kwartalnika Emergency Medical Service oraz 2 czasopism należących do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiadomości Lekarskie i Polski Merkuriusz Lekarski w wydawnictwie medycznym Aluna. Drodzy Państwo, dzisiaj jeszcze naszymi gośćmi będą panowie. Pan doktor habilitowany Łukasz Czyżewski, prodziekan do spraw pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor tematyczny działu EMS, pielęgniarstwo ratunkowe i anestezjologiczne. Natomiast naszym kolejnym gościem, ostatnim w tym zacnym gronie, będzie pan doktor habilitowany Patryk Żońca, kierownik Zakładu Anatomii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor tematyczny działu ratownictwo medyczne, symulacja medyczna. Jak się dowiadujemy, drodzy Państwo, z kuluarów, od kuchni docierają do nas głosy, że są z nami również inni członkowie zespołu redagującego EMS. W związku z tym wszystkich Państwa witam, wszystkich Państwa goszczę w NT Live, a tak naprawdę dzisiaj bardzo się cieszę, że są z nami osoby redagujące Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko, witam Was w naszym studio NT Live.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy docierają do nas nowe twarze, ale jak już widzę 4 nowe twarze, to poziom mojego szczęścia jest na poziomie przynajmniej 10. Tak więc ja jestem dzisiaj bardzo podekscytowany i pozwolicie, drodzy goście, że jeszcze 2 zdania do naszych wszystkich widzów, słuchaczy, którzy już nas obserwują od kilku minut. Pozdrawiamy Was. Jak zwykle, drodzy Państwo, koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie i czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać. Zachęcam Państwa do tego, żebyście dodawali nasz hashtag #NTLive w taki sposób, żebyśmy byli bardziej widoczni w przestrzeni facebookowej. Drodzy Państwo, jest dzisiaj z nami również pani Jagoda Nowak, która będzie moderowała przebieg dyskusji pod wydarzeniem, będzie wyłapywała te rzeczy, które ewentualnie umkną mojej uwadze, więc jeżeli taka się sytuacja pojawi, to z pewnością pani Jagoda, która dzisiaj jest z nami, która właśnie w tym momencie Państwa wita, będzie czuwała nad tym, żeby, broń Boże, niczego nam dzisiaj nie zabrakło. Jeszcze raz kłaniam się nisko, dobry wieczór Państwu i będę bardzo wdzięczny pani doktor Annie Łuczyńskiej, jeśli raz jeszcze wskaże osoby, które siedzą po pani prawej stronie. Jak rozumiem, dobrze odczytałem stronę, po której siedzicie. Po mojej prawej stronie ja, Anna Łuczyńska, natomiast proponuję, żeby osoby same powiedziały, kim są. Bardzo proszę. Pan? Patryk Żejsa, tak jak było wspomniane, kierownik Zakładu Anatomii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień praktyk, ratownik medyczny, pracujący w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym jako członek załogi HEMS. Cudownie. Łukasz Czyżewski, prodziekan do spraw pielęgniarstwa Warszawski Uniwersytet Medyczny, z zawodu pielęgniarz. Po specjalizacji kardiologii na oddziale kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii. Wspaniale, dobry wieczór, kłaniam się panu nisko. No i jest z nami pani magister Agnieszka Rosa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O mnie właściwie zostało już powiedziane wszystko. Pracuję w wydawnictwie Aluna, koordynuję, redaguję 3 czasopisma: Emergency Medical Service, Ręka na sercu i Wiadomości lekarskie oraz Polski Merkuriusz Lekarski. Cudownie. Przed chwilką pan Łukasz, pan doktor habilitowany Łukasz Czyżewski wspomniał o HEMS-ie. Dobrze odczytałem, panie Łukaszu? To Tutaj Patryk. Pan Patryk, przepraszam, o HEMS-ie, tak? Tak. Tak, to należy jeszcze... Jako członek załogi pracuję czynnie jako ratownik. Cudownie, bo w tym momencie bardzo warto wspomnieć, wręcz powinniśmy, że redaktorem naczelnym naszego pisma, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest pan profesor doktor habilitowany Robert Gałązkowski, który jest zarówno szefem LPR-u, ale również właśnie szefem redagującym to pismo, a zastępcą pana profesora jest pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny. Zgadza się pani, Anno? Wszystko się zgadza, tak. To jeszcze nie cała redakcja, ale to są ten trzon redakcji główny został wymieniony. Fantastycznie, bo faktycznie, kiedy będziemy przechodzić nieco dalej do wszystkich osób, które znajdują się na dokładnie 3. stronie, to jest ta lista dosyć mocno wyszczególniona. Mnóstwo wspaniałych nazwisk, fantastycznych osób, medyków praktykujących zarówno w prehospitalu, w pomocy wczesnoszpitalnej, ale też naukowców. Jak to się stało, pani Anno, zwracam się do pani doktor Anny Łuczyńskiej, że pismo w ogóle powstało? Jak to się stało, że ono w ogóle zaistniało w przestrzeni polskiej medycyny, tak należy powiedzieć? To była końcówka roku 2014, więc mamy tu już 9 lat istnienia na rynku. Właściwie wzięło się, to była inicjatywa wtedy pana doktora Gałązkowskiego, z którym miałam przyjemność pracować wcześniej w innym wydawnictwie i wydawaliśmy książki. Między innymi książkę dotyczącą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, to akurat był jubileusz, ogromna książka, chyba dzisiaj już niedostępna na rynku. W ten sposób się poznaliśmy, poznałam również środowisko ratowników, no i z inicjatywą wyszedł właśnie pan doktor Gałązkowski, że takiego czasopisma nie ma.
To był pierwszy tytuł na polskim rynku medycznych czasopism adresowany do ratowników medycznych. 2014 rok, końcówka, właściwie ostatnie miesiące. Jego też zasługą było zaproszenie tych wspaniałych osób, o których Pan wspomniał. No chodzi przede wszystkim o redaktorów zagranicznych. W Polsce żeśmy sobie wtedy lepiej dawali radę. Natomiast z wielką przyjemnością właśnie usłyszałam, że w odpowiedzi na listy zapraszające zgłosiło się aż tyle osób z tak różnych krajów. To był bardzo dobry początek, ale trudny, bo czasopismo, które zaczyna w dzisiejszych czasach, a to jednak dzisiejsze czasy to jest niecałe 10 lat, ma małe szanse na przetrwanie, jeżeli jest to czasopismo wydawane w taki sposób, jak my to robimy. Czyli w dużej mierze samodzielnie tworzymy bez wsparcia zewnętrznego. Takie mam pytanie do pani magister Agnieszki Rosy, bo jak wspomniałem na początku, współredaguje pani jakby 3 pisma równolegle. Czy mamy na rynku wydawniczym w Polsce ogromną konkurencję, jeśli chodzi o tego typu pisma? Czy tak naprawdę EMS wcisnęło się w pewną niszę, gdzie nie ma tak naprawdę z kim konkurować? Znaczy powiem tak, konkurencja jest. Jak powstawał EMS, to był jedynym tego typu czasopismem i to była absolutna nowość na rynku naszym wydawniczym. W związku z tym konkurencji nie było, ale jak wiadomo, dobre budzi również dobre, to znaczy konkurencja się pojawiła i w chwili obecnej taka konkurencja jest, co jest zdrowym objawem, ponieważ konkurencja pobudza do działań pozytywnych. Chociaż zakres tematyczny nieco się różni. Nieco się różni, nie jest to dokładnie to samo, ale w jakiś tam sposób pewne tematy zahaczają. Natomiast my mamy swój niepowtarzalny charakter od początku i się go trzymamy. Jakby jesteśmy w pewnym sensie unikalni. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Wspomniany wcześniej pan profesor Klaudiusz Nadolny słucha nas właśnie, obserwuje, uważnie przygląda się dyskusji i Was serdecznie pozdrawia. Mnie też trochę, ale Was najbardziej. Pozdrawiamy Klaudiusza. Wspaniale. Panowie doktorzy, no bo pan doktor i pielęgniarz i drugi pan doktor ratownik. Jak to jest, że w pewnym momencie w karierze medyków, osób, które pracują z pacjentami przy łóżku, przy noszach, w statku powietrznym, rodzi się, no nie wiem, potrzeba, chęć albo może konieczność rozpoczynania procesu badań naukowych, no a potem publikowania tego. W jaki sposób do tego dochodzi? Proszę powiedzieć, ja nie jestem naukowcem, więc chętnie się dowiem. Może pan doktor habilitowany Patryk Żońca. Znaczy, tak na dobrą sprawę powodów czy przyczyn tego, że zajmujemy się przygotowywaniem artykułów, badaniem, może być wiele. Jeżeli chodzi o moją osobę, to tak na dobrą sprawę zadecydowała wrodzona ciekawość. I to ciekawość w tym sensie, że jak zacząłem pracować jako młody ratownik prosto po studiach, to zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. No, zawód ratownika medycznego w Polsce jest dość młodym zawodem. Jeszcze daleka droga, żeby został rozpowszechniony tak jak w innych krajach. Natomiast gdzieś te informacje dotyczące organizacji, funkcjonowania, tego, co robią inne systemy ratownictwa medycznego na świecie, no, generowało taką ciekawość, która przełożyła się właśnie na robienie różnego rodzaju analiz statystycznych na podstawie tego, co wykonują załogi czy naziemnych zespołów, czyli zespołów ratownictwa medycznego, czy lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. I tak na dobrą sprawę to był początek. Później sam fakt tego, że gdzieś tam moja ścieżka kariery potoczyła się w 2 kierunkach. Jedna oczywiście jako ten ratownik medyczny, praktyk, który na co dzień wykonuje swoje obowiązki, właśnie jak wspomniałem, w zespołach HEMS, a druga ścieżka to było rozpoczęcie pracy na uczelni jako nauczyciel akademicki. I tutaj siłą rzeczy, no taka kolej. Jeżeli ktoś się decyduje na ten wariant uniwersytecki, akademicki, no to siłą rzeczy, żeby awansować, musi robić naukę, tak potocznie mówiąc. Po prostu
przygotowuję artykuły z tego względu, że no jak wszyscy w tym środowisku naukowym wiemy, no jesteśmy z tego weryfikowani tak na dobrą sprawę, zbieramy punkty. Oczywiście jako ratownik medyczny, jako ten praktyk też mamy punkty edukacyjne jako doskonalenie zawodowe, natomiast w tej działce akademickiej też są punkty, które między innymi pozwalają na dalsze awanse zawodowe w tym kontekście pracy na uczelni. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora habilitowanego Łukasza Strzyżewskiego. Pan jako pielęgniarz, mam nadzieję, że odpowie na to pytanie najwłaściwiej, bo jest z nami również jeszcze jeden pielęgniarz, bardzo słynny w polskim systemie ratownictwa medycznego, który też z pewnością państwa pozdrawia. Nazywa się Marek Maślanka, jest pielęgniarzem ratunkowym, jest wykładowcą akademickim, też pewnie w życiu niejeden artykuł i pracę popełnił, no ale też mocno związany z HEMS-em, bo jest dyrektorem okręgu Południe, obszaru Południe i dyrektorem bazy, czy kierownikiem bazy krakowskiego ratownika, bazy w Kokotowie. Jak to jest, że właśnie na jakimś etapie pracy pielęgniarskiej, ratowniczej, w takiej wymieszanej dochodzi taka potrzeba, żeby zacząć pracę naukową? Jakby mógł pan zdradzić to od swojej strony, od swojego doświadczenia? Przede wszystkim, podobnie jak u kolegi tutaj, ta ciekawość jest takim impulsem do działania. W trakcie studiów już, na studiach licencjackich, w sumie mieliśmy takie towarzystwo w grupie wśród studentów, gdzie poszliśmy do koła naukowego. Trochę nam było mało tych wykładów, trochę tych ćwiczeń, trochę tych zajęć praktycznych i tam się po prostu zaczęła przygoda trochę z tą nauką. Były pierwsze konferencje naukowe, były pierwsze artykuły. Pamiętam, swój pierwszy artykuł opublikowałem na początek trzeciego roku studiów licencjackich i ja to kupiłem, zaczęło się to sprawdzać. Było to dosyć ciekawe dla mnie, było to wyzwanie. To nie była ścieżka dosyć popularna, bo generalnie ścieżka, która często byłaby zarezerwowana w tamtych czasach, można już powiedzieć tak, bardziej dla lekarzy, dla innych zawodów. Niewiele osób było z doktoratem, niewiele osób było z habilitacją. No i tak to się zaczęło, ta ciekawość i chęć poznawania przyczyn różnych działań, tak? No i tutaj w moim przypadku tak się to potoczyło, że poszedłem na studia doktoranckie, równolegle pracując zawodowo, tak? Czyli i dzięki temu powiem, że ja pracując zawodowo miałem pomysły na realizację różnych ciekawych rzeczy. Bez tej praktyki ja bym nie miał doktoratu. Bo jeśli nawet bym miał, to on byłby dosyć kiepskim doktoratem. Tak więc ta działalność codzienna w dyżurach jest tak na dobrą sprawę rzeczą bezcenną, bo to jest inspiracja do tego, żeby poszukiwać, prowadzić jakieś badania. W moim przykładzie tutaj praca dyżurowa, praca w anestezjologii intensywnej terapii umożliwiła mi również połączenie dwóch dziedzin. Nefrologii w tamtym czasie, transplantologii, pielęgniarstwa transplantacyjnego z intensywną terapią, stworzenie takiej hybrydy pod działalność taką trochę bardziej niszową i to się sprawdziło. Tak więc przede wszystkim praktyka, od praktyki do teorii. Taka ścieżka jest niezwykle istotna w mojej perspektywie, bo od teorii do praktyki w naukach stosowanych, naukach takich ścisłych, to często jest to ślepy zaułek. Tak więc mając doświadczenie zawodowe, bogactwo przepracowanych godzin, nieprzespanych nocy, my to powinniśmy traktować jako sposobność i przyczynek do tego, żeby mieć moc twórczą i sprawczą, żeby to po prostu przelewać na działania. Ja pozwolę sobie, panie Łukaszu, dodać taką małą dygresję od siebie, bo pan wspomniał, przed chwilką powiedział bardzo ładne słowa, gdyby nie pańska praktyka, to tego doktoratu, habilitacji by nie było. A ja pójdę trochę dalej, gdyby nie nasi pacjenci, z którymi pracujemy na co dzień, to pewnie pańskiego doktoratu i prac naukowych by nie było, więc myślę, że jesteśmy dłużni naszym pacjentom wiele, bo dzięki temu, że niestety czasami trafiają do nas pod naszą opiekę
doznają pewnych problemów ze zdrowiem, chorób, my możemy później poprawiać nasze standardy, uczyć się i rozwijać, więc w tym momencie chyba należą się wielkie podziękowania naszym pacjentom, że są też przy tym tacy bardzo cierpliwi. Pani Agnieszko, nie, do Pani Anny. Pani Anno, bo miał być dzisiaj z nami jeszcze jeden gość, z przyczyn niezależnych od nas, różnych, do nas nie dotrze, ale jestem przekonany, że osobę pana profesora należy wspomnieć i bardzo bym panią prosił, żeby tak się stało. Dlaczego pan profesor jest z wami, z waszą redakcją i kim tak naprawdę pan profesor Siergiej Fiodorow jest? Pan profesor Siergiej Fiodorow pochodzi z Iwano-Frankowska. Iwano-Frankowska, właściwie uczelnia medyczna z Iwano-Frankowska jest bardzo zaangażowana we współpracę medyczną i naukową z Polską, współpracują bardzo często, czego dowodem nawet obecność dużej grupy na najbliższej konferencji, ale pan profesor Siergiej Fiodorow jest członkiem bardzo wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, sam jest kardiologiem i pracuje również w medycynie rodzinnej. Dla nas niezwykle cenna osoba, dlatego że coraz więcej autorów, coraz częściej mamy artykuły z Ukrainy. To jest jego działka, jak gdyby na niego bardzo liczymy. Wiemy, że sytuacja na Ukrainie jest taka, jaka jest i bardzo sobie cenimy tę współpracę. Ale zresztą chciałabym potem jeszcze o współpracy z Ukrainą osobno powiedzieć. Doskonale, bo przed chwilą pani... Pana profesora, mam nadzieję, że nas słyszy. Jeżeli tak jest, szanowny panie profesorze, w imieniu całego zespołu redagującego dzisiejszy odcinek, całej redakcji Pisma MS, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Gdziekolwiek pan teraz jest, mam nadzieję, że ma pan się dobrze, zdrowo, a co najważniejsze, bezpiecznie. Drodzy Państwo, ja tylko dodam do tego, co powiedziała przed chwilą pani Agnieszka, pani Anna, poza tym, że mamy polskich wykładowców i naukowców, był przytoczony przed chwilą pan profesor, osoba pana profesora, to wymieniam, mamy z Turcji, mamy Izraela, mamy ze Stanów Zjednoczonych, mamy z Litwy, mamy ze Słowacji, mamy ze Zjednoczonego Królestwa, mamy z Austrii, mamy z Czech, mamy z Kanady, są z nami również naukowcy ze Szwecji, z Niemiec, z Włoch i czy kogoś pominąłem? Czy są jeszcze jakieś inne kraje, które się tutaj nie znalazły, albo może ja w swojej kogoś pominąłem, może tak chciałbym powiedzieć. Chcę powiedzieć, że ja wydaję 4 czasopisma, o 3 już mówiliśmy, 4 jest bardzo niszowe, Acta Balneologica. I te czasopisma współpracują ze sobą również w dziedzinie autorów. To znaczy, jeżeli na przykład Wiadomości Lekarskie, które są czasopismem dużo starszym i są miesięcznikiem objętościowo bardzo dużym, i zbierają autorów z różnych krajów, to ci autorzy sukcesywnie potem pojawiają się w innych tytułach i trafiają również do naszego EMS-u. Powiem, że bardzo aktywną grupą w tej chwili w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie jest grupa z Iraku. Tak. To po prostu dla nas ewenement, bo pamiętam, że pierwsze kroki to nie myśmy zrobili, to oni do nas Tak, przyszli. bardzo dużo. I nie tylko zresztą z Iraku, bo jest i Malezja, jest Indonezja, Egipt bardzo dużo krajów arabskich. Więc spodziewamy się, że ta migracja z jednego tytułu do drugiego będzie następować. Natomiast było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy pierwszy raz dostałam maila, który pierwsze zdanie brzmiało: u nas w Kuala Lumpur wasze czasopismo naukowe jest bardzo dobrze znane. No to usiadłam z wrażenia. Skąd i jak? Nie wiem, ale tak było. Uzupełnianie to, co ty mówisz, oni rzeczywiście migrują do różnych czasopism, bo w polskim Merkuriuszu Lekarskim również się pojawiają nazwiska arabskie. Czekam, kiedy będą pierwsze prace arabskie w EMS-ie. Ja chciałem za chwilkę zadać pani Annie pytanie, jakie są największe osiągnięcia magazynu, ale już jedno z większych pani wymieniła, skoro czytamy o pracach, o samym magazynie w tak odległych miejscach globu, jak wspomniane przed chwilą miejsca, to już jest ogromny sukces. Ale zanim zapytam o kolejne, bo to jest oczywiście z pewnością bardzo ważne, to pytanie do was wszystkich, drodzy państwo, bo myślę, że każde z was będzie miało inny punkt widzenia.
Skąd zatem no właśnie tajemnica tego sukcesu, że w takich miejscach jesteście? Jak wspomniałem, trzecia strona, wiele krajów, wiele kontynentów. Jakbyście mieli Państwo to ocenić? Może Pani Agnieszko, jak Pani uważa, dlaczego tak jest, że w tym momencie jesteście w punkcie zainteresowania tak odległych miejsc? Odpowiedź jest jedna. Jesteśmy dobrze. Odpowiedź numer 2, internet. Internet jest potęgą. Internet nie zna granic, nie zna i jeżeli jest w internecie jest coś takiego jak słowa kluczowe. Po słowach kluczowych szuka się odpowiednich tematycznych zagadnień. Wtedy się wchodzi na odpowiednią stronę i trafia się na przykład na Emergency Medical Service. Wcale nie jest tak dużo czasopism o tej tematyce na świecie. Jeżeli można, chcę właśnie do tego nawiązać. Nie powiedziałam przy genezie czasopisma, że oczywiście z panem profesorem Robertem Gałązkowskim analizowaliśmy inne tytuły o podobnej tematyce na świecie. Ich nie jest dużo. Oczywiście. Także myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których możemy liczyć na sukcesy. Oczywiście. A mamy bardzo dobrze, że tu już Agnieszka wspomniałam o internecie, bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową i całą archiwizację na stronie internetowej. Także do wszystkich artykułów jest bezpłatny dostęp na naszej stronie internetowej. O tym będziemy za chwilkę mówić, Pani Agnieszko. Ja tylko dodam, że w takim pięknym języku angielskim jest Pani redaktorem, jakby to powiedzieć pięknie, redaktorem językowym. W dosłownym tego słowa znaczeniu w języku pięknie angielskim jest tak napisane, że Pani Agnieszka Rossa takim redaktorem językowym jest. To naprawdę duże wyzwanie z pewnością dla Pani, ale dalej jeszcze odbiję to pytanie do Panów. Panowie, jak uważacie, gdzie może tkwić przepis na sukces tego, że jesteśmy jako polski system, jako część, no ja się chętnie utożsamiać z Wami będę, takiego magazynu jesteśmy rozpoznawani na świecie. Jak myślicie, panowie, gdzie tu jest przyczyna? Kto zaczyna? Pan Patryk, proszę bardzo. Znaczy, w mojej opinii, tak patrząc na specyfikę tego czasopisma EMS-u, ratownictwo medyczne, to co zostało powiedziane, tych czasopism na świecie nie ma zbyt wiele. Druga rzecz to jest taka, że tematyka, która jest poruszana w tych publikacjach, które są publikowane w tym czasopiśmie, też jest unikalna, bo dotyczy tak na dobrą sprawę bardzo mocno, bardzo wykrojonego odcinka, jeżeli chodzi o medycynę, no bo medycyna jako sama nauka, dziedzina nauki jest bardzo szeroka, natomiast to czasopismo EMS skupia się na konkretnej grupie i konkretnych problemach. I sukcesu, czy w przyszłości możemy się spodziewać, znaczy już w tej chwili są sukcesy, to też nie jest takim czasopismem, które jest potocznie mówiąc no-name'em, bo ono jest rozpoznawane, natomiast na pewno elementem takim, które pozwala nam z takim optymizmem patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój tego czasopisma, jest to, że jeżeli mówimy o systemie ratownictwa medycznego, to polskiego systemu ratownictwa medycznego nie mamy się w żaden sposób co wstydzić, z tego względu, że on funkcjonuje bardzo dobrze. To, że tak na dobrą sprawę tych publikacji i tych czasopism jest mało, to nie znaczy, że jest ich mało z tego względu, że jest po prostu słabo z tym systemem. Ten system naprawdę bardzo działa. Jeżeli chodzi o tą śmigłowcową służbę ratownictwa medycznego, czyli HEMS, no HEMS Polski jest jednym z lepszych w Europie i na świecie. Jego organizacja, funkcjonowanie. Także my naprawdę mamy możliwości, żeby publikować takie artykuły, które rzeczywiście będą cytowane na całym świecie. Bo jeszcze raz podkreślę, nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o nasz system ratownictwa medycznego, który działa w Polsce. Zachęcam naszych widzów i słuchaczy do komentowania przebiegu naszej dyskusji.
Będę bardzo wdzięczny za Państwa opinie, wszelkie komentarze, gdyż, tak jak powiedziałem na początku, bez Waszej obecności, bez interakcji widzów i słuchaczy NT Live z zaproszonymi gośćmi, audycja nie mogłaby być realizowana. W związku z tym zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Panie doktorze, pan doktor habilitowany Łukasz Czyżewski, a Pan jak uważa, gdzie tu ten cały sukces tkwi? Gdzie to się schowało, że jest tak fajnie? Bo naprawdę jest fajnie. Rzeczywiście tutaj, tak jak docent powiedział, nie mamy się czego wstydzić i w takiej sytuacji, w jakiej my wiele lat temu byliśmy, funkcjonuje wiele krajów na świecie, które dopiero tworzą system i tworząc system, można się uczyć na błędach przepracowanych przez inne systemy, które już dosyć dobrze funkcjonują, a tak jak tutaj wiemy, wszyscy dobrze, funkcjonujemy bardzo dobrze i co więcej, ja bym tutaj dodał przede wszystkim ta tematyka oraz aktualność tej tematyki. Czasopisma naukowe mają to do siebie, że ten transfer wiedzy do praktyki następuje bardzo szybko i nieważne, tak jak tutaj pani też redaktor wspomniała, nie jest to ograniczone ani szerokością geograficzną, ani językiem, ani innymi elementami. Tak więc wykorzystując te wszystkie elementy, jesteśmy otwarci na sukces, dzięki któremu możemy docierać w najdalsze zakątki świata. Tak? Pojawił się bardzo miły komentarz. Ten komentarz przekazuję Państwu, bo jest z pewnością zasłużony. Pani Agnieszka Hawrylewicz-Łuka. Pani Agnieszko, dobry wieczór, dziękuję, że poświęca dzisiaj Pani swój czas, żeby się z nami spotkać. Napisała: czasopismo jest bardzo wysokiej jakości, publikowane w nim artykuły są przygotowane z ogromną pieczołowitością. Gratuluję redakcji. Takie piękne słowa zostały przed chwilą napisane, więc należą one się Wam, te gratulacje, drodzy Państwo. Docierają do nas kolejne osoby. Jest z nami Pan Krzysztof Kotliński. Dobry wieczór, Krzysztofie, witam Cię bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, Krzysztof Kotliński jest autorem blogu Paramedic Polan Ratownictwo, gdzie Krzysztof również mnóstwo bardzo ważnych, bardzo treściwych informacji zawiera, z pewnością bazując na takich publikacjach naukowych, które mogą się również znaleźć z pewnością w takim piśmie. Krzysztof Państwa pozdrawia, ja Krzysztofowi dziękuję za to, że wspiera NT Live i bardzo się cieszę, że tak jest. Kolejny komentarz, SPZOS RPR napisał taką treść. Czasopismo EMS jest bardzo merytoryczne. Na dowód tego jest punktacja MN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 70 punktów. Pani Anno, co to znaczy, że jest 70 punktów? To jest dobrze, czy to jest słabo, czy to jest źle? Jakby to można wytłumaczyć? Wracamy do chwalenia się osiągnięciami, jak rozumiem. Tak. Chciałam powiedzieć od czegoś innego zacząć, ale widzę, że jesteśmy już w samym środku osiągnięć. Chciałam zacząć od tego, że czasopismo istnieje 9 lat, co dla Państwa może się wydawać oczywiste, bo skoro się zaczęło, to się kręci, ale to nie jest oczywiste. 9 lat to już jest sukces. I to było nasze pierwsze osiągnięcie, że udało nam się bez jakichś stałych dotacji, właśnie wydając w gronie zaprzyjaźnionych osób, utrzymać to czasopismo przez tyle czasu. To jest pierwsze osiągnięcie. Drugie osiągnięcie, proszę bardzo, niech będą punkty. Możemy w tej kolejności. Czasopismo zarabiało te punkty powoli, bazując na właśnie tych wytycznych międzynarodowych, których się staramy trzymać, staramy się realizować. W ostatniej ocenie ministra edukacji otrzymaliśmy 70 punktów, poprzednio 40. Co to znaczą te wszystkie punkty? Jak Państwo dobrze wiedzą, w ustawie o ratownictwie medycznym ratownik medyczny za publikację naukową w czasopiśmie otrzymuje 10 punktów, w naukowym, popularno-naukowym 5. To jest dla autora, to są te punkty. Dla kogo jest 70 punktów? Też dla autora zatrudnionego w jednostce naukowej. Autor wnosi jak gdyby te 70 punktów do oceny jednostki naukowej. Im więcej autorów, im lepsze czasopisma, których publikują, tym bardziej uczelnia jest, tym więcej punktów zbiera uczelnia i to się przekłada w konsekwencji na kategorię. Także 70 punktów to już jest coś. Oczywiście może być jeszcze więcej, ale do tego dopiero będziemy dążyć. To o punktach tyle, o osiągnięciach później.
Pani Anno, a jesteśmy na stronie w tym momencie internetowej magazynu. Gdyby była Pani tak uprzejma wspomnieć o patronatach magazynu, bo te ikony, które widzimy teraz na ekranie, to tylko nie są tylko grafiki, ale za tymi grafikami kryją się konkretne instytucje, konkretne osoby. Czy byłaby Pani tak uprzejma wskazać z partnerów, którzy są z Wami od 9 lat i mam nadzieję, że kolejne 9 i kolejne dziesięciolecia nadal będą? Mamy nadzieję, że tych patronatów będzie jeszcze więcej po dzisiejszej audycji, bo nie zdążyliśmy chyba podziękować Panu za zaproszenie, tak coś mi się wydaje. A to bardzo proszę, cieszę się bardzo. Natomiast o patronatach konkretnie powie Agnieszka. Ja tylko powiem, że są to patronaty zróżnicowane, dlatego że są to zarówno szkoły wyższe, jak i towarzystwa naukowe, medyczne oraz instytucje niekoniecznie naukowe, ale których to patronaty sobie bardzo sobie cenimy. Także Agnieszka już powie o konkretach. Już mówię. Od afiliacji zaczynają. Tak jest, zaczynam od afiliacji, czyli są to uczelnie, przede wszystkim jest to Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, z której bardzo na afiliacji jesteśmy dumni i szczęśliwi. Jest to Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, jest to Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, jest to Uniwersytet Medyczny w Lwowie. A oprócz tego są też znamienite towarzystwa, które są z nami. Otóż Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, tu pozdrowienia dla pana docenta Dariusza Timlera, który jest również członkiem naszej redakcji, redaktorem tematycznym działu dotyczącego medycyny ratunkowej i od tego roku właśnie szefem tegoż towarzystwa, więc jesteśmy podwójnie jesteśmy dumni. Oprócz tego jest to Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, pozdrowienia dla pana Marka Maślanki, również czujemy jego wsparcie, spotykamy się na konferencjach często, bardzo jest to bliskie sercu naszemu. Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Stymulacji Medycznych oraz, co jest bardzo ważne, powiem, mamy wsparcie nie tylko na papierze konsultanta krajowego, pana profesora Ładnego, który jest z nami od początku i nas wspiera na wszelkich frontach, zarówno merytorycznymi pracami, jak i wszelkimi możliwymi formami wsparcia. Także to jeśli chodzi o patronaty i oczywiście LPR. Jakże bym mogła zapomnieć? Przecież to jest serce serca, czyli to jest coś, co jest nam zawsze też bardzo bliskie i bardzo często sięgamy do tematyki związanej z LPR-em, zresztą pierwsze prace zagraniczne były też związane z LPR-em, bardzo to było takie dla nas bardzo ważne, oraz Międzynarodowy HEMS jest również jednym z naszych patronów. Czyli Tak, służby i międzynarodowe. Tak, tutaj jeden z patronów jest to tutaj kolega po fachu, zwracam się do pana doktora, który jest czachem w HEMS-ie. Z pewnością potwierdzi, że europejski HEMS and the Air Ambulance Committee, czy można po polsku Komitet Zespołów HEMS i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest również członkiem tej gali patronackiej. Zgadza się, panie doktorze? Tak, potwierdzam. Jest to organizacja, która zrzesza wszystkie HEMS-y w Europie i rzeczywiście też jest naszym patronem tego czasopisma. Mhm. A mam pytanie do drugiego naszego gościa, pana doktora Czyżewskiego. Panie doktorze, a kogo by pan jeszcze w przyszłości widział jako patrona waszego pisma, naszego pisma, ze środowiska, no może pielęgniarskiego, no może z innych obszarów, które pan widzi może do potencjalnej współpracy? Może kogoś już gdzieś tam pan w głowie ma? Tak, no rzeczywiście tutaj jest dział tematyczny dotyczący anestezjologii. Wydaje się, że naturalnym byłoby tutaj nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych, gdzie tam przewodniczącym jest dr Paweł Wit. Tak więc tutaj byłaby naturalna kolej współpracy. To byłoby tutaj pod względem organizacyjnym.
Również są to uczelnie medyczne, które są na terenie kraju, które mogłyby tutaj wejść w naszą współpracę, przede wszystkim gwarantując nam przesyłanie dobrych artykułów, dobrych jakościowo artykułów, które później można wdrażać w życie. Tak więc tutaj czy Uniwersytet Medyczny w Lublinie, czy w Krakowie, tak więc tutaj to jest temat otwarty do dalszej współpracy. Jestem przekonany, że w tym momencie to tak może bardzo głośno niech wybrzmi. Drodzy Państwo, wszystkie osoby, instytucje, które reprezentujecie, które no, byłyby zainteresowane współpracą z magazynem, z zespołem, no zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu z panią dr Anną Łuczyńską, no, żeby przedyskutować, jakie są możliwości, jakie są szanse rozwoju zarówno pisma, ale osób, które chciałyby publikować. Wcześniej prosiłem Państwa o komentarz, żebyście dzielili się swoimi przemyśleniami. Krzysztof Kotliński napisał, potwierdzam, tak, bardzo wiele nauczyłem się z czasopis EMS. Dla mnie są w czołówce w Polsce, czerpałem z nich inspirację do pisania i publikowania postów. Kolejnym bardzo ciekawym, dobrym wpisem, bardzo miłym jest wpis od pani Dominiki Gałuszka, pan Dominik Gałuszka napisał: sukces czasopisma tkwi również w bardzo dobrym zarządzaniu i dobrym kontakcie z autorami na etapie wydawniczym, już po recenzji. Dziękujemy szczególnie pani Agnieszce za dobrą współpracę. Pani Agnieszko, to chyba jakiś taki partner tutaj pisze do pani bezpośrednio, wydawniczy, prawda? Przepraszam, tak, wydawniczy, tak, wydawniczy z całą pewnością tak jest, to wierny autor i też z panem Dominikiem, kiedy jeszcze nie był doktorem, współpracowaliśmy. Jest to naprawdę bardzo twórczy autor i cały zespół pana Dominika serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę piszą prace ciekawe, na dobrym poziomie i oby takich prac było jak najwięcej, bo naprawdę przyjemnie się z nimi współpracuje. Bardzo się cieszę. Dołączają do nas kolejne osoby, które są zarówno bardzo mocno związane z polskim środowiskiem ratownictwa medycznego. Jest z nami dzisiaj dr Michał. Cześć, czołem, dobry wieczór, naja. Facebookowy nick cały czas jest z nami, kłaniam się nisko. Wspaniale jest z nami również Koszalin, Michał Pelc. Wspaniale, że drodzy Państwo zaglądacie dzisiaj do nas. Z pewnością cieszy to naszych gości, którzy zasiedli. No właśnie, ja zawsze na początku pytam, gdzie nas, drogi panie albo pani gości, no to gdzie my jesteśmy dzisiaj, pani Anno, bo ja o to nie zapytałem tak na początku, a w sumie powinienem. Już powiem, zaadoptowaliśmy pokój, w którym zwykle pracujemy, na studio, więc jesteśmy chyba jednak w studio dzisiaj, bo tak. Trzeba było dużo zmian zrobić, żebyśmy się mogli pomieścić. Natomiast praca redakcji, tak jak bardzo wiele firm, polega na pracy zdalnej głównie. Proszę sobie wyobrazić, że mamy bardzo duże siły poza siedzibą firmy. Tutaj siedziba jest właściwie tylko siedzibą, w której jestem ja, spotyka się kolegium redakcyjne i no, pracują dwie osoby. Natomiast mamy również stałych pracowników etatowych w Kielcach, w Połtawie na przykład też i także tutaj właściwie żadna różnica, czy gdzie kto jest. Jesteśmy w codziennym kontakcie, w codziennym. Także to, że jesteśmy w Konstancinie pod Warszawą, Konstancin Jeziorna, uzdrowisko zresztą, serdecznie zapraszam. Także to jest tylko jakby jedno z miejsc, w których odbywa się praca przy czasopiśmie. Widzom i słuchaczom NT-Live pani doktor 2 razy nie powtarzać. Jak padło zaproszenie, to proszę się spodziewać, że już za kilka dni tam do drzwi będą rządkiem się osoby ustawiać i z pewnością będą miały ochotę poznać państwa na żywo. To są takie najciekawsze, najpiękniejsze spotkania bardzo na żywo z gośćmi i widzami NT-Live. Raz jeszcze wszystkich państwa witam, wszystkich zgromadzonych przed komputerami. Jeżeli są z nami jeszcze jakieś osoby, które się z nami jeszcze nie zdążyły przywitać, a są. Dobry wieczór pani Ewo, kłaniam się nisko, to bardzo miło, że spędza dzisiaj pani z nami swój wolny czas. Zachęcam do tego, żebyście państwo komentowali przebieg naszej rozmowy i oczywiście, jeżeli już się pojawiły jakieś pytania, to bardzo chętnie. My mamy przygotowaną taką małą niespodziankę dla państwa, to będą prenumeraty magazynu, ale o tym za chwilę, a ja zwrócę się do panów z takim pytaniem,
to też znowu jako kolega po fachu. Nie publikuję, nie jestem naukowcem, nie mam tytułów doktorskich. Jak można namawiać, albo może inaczej, jak można zachęcać ratowników medycznych, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowniczki, lekarzy, lekarki do tego, żeby rozpoczynali prace naukowe, rozpoczynali badania, mniejsze bądź większe. Jak zachęcać właśnie nas, medyków, do takiej pracy? Może pan, panie Patryku? Czyli tak na dobrą sprawę pomysł jest prosty, i można go sprowadzić tylko do takiej sytuacji. Jeżeli coś w twojej pracy zawodowej cię zastanawia, dlaczego to robimy w taki sposób, a nie inaczej, dlaczego podajemy taki lek, a nie inny i dlaczego podajemy go w takiej dawce, albo podawanie czy stosowanie jakichś procedur medycznych różni się na świecie. Jeżeli jesteś tego ciekawy, dlaczego tak jest, to właśnie to jest element, który według mnie jest tym argumentem, który przemawia za tym, to spróbuj to zbadać. Zacznij od analizy literatury. To też są powszechny typ artykułów, bo artykuły naukowe to nie tylko badania na szeroką skalę. Są to też tak zwane przeglądy systematyczne. Zapoznaj się z publikacjami naukowymi, które mówią o tym temacie, a zostały opublikowane w innych krajach. Może to ci da odpowiedź na twoje pytanie, które jest związane z twoją praktyką zawodową. Natomiast jeżeli ci nie odpowie albo dalej będziesz miał wątpliwości, to brniemy dalej. Zaplanuj jakieś badania na podstawie dokumentacji, jakiejś analizy retrospektywnej, sięgającej do wyników z poprzednich lat. Może to ci odpowie na pytania. Także jako ten element zachęcający do publikowania, do zajmowania się nauką, aczkolwiek tu też chcę podkreślić, że to nie jest tak do końca takie proste, to trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości i wytrwałości. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcesz odpowiedzi na pytanie, które cię nurtuje w twojej pracy zawodowej, to spróbuj to zbadać i tym elementem, który uzyskasz w wynikach swojej pracy, może być właśnie odpowiedź na ten nurtujący problem. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora habilitowanego Łukasza Czyżewskiego. To jak pan jako pielęgniarz, jako medyk zachęcałby nas, kolegów, koleżanki po fachu do tego, żeby rozpoczynać tę fantastyczną, ale też trudną przygodę, jak przed chwilą powiedział pan Patryk? Tak, rzeczywiście tutaj pan Patryk, który wspomniał o takim podejściu empirycznym i tutaj to podejście jest jak najbardziej modelowe podejściem, ale przede wszystkim musimy się zastanowić, człowiek, który chce się zmierzyć, który chce podążać tą drogę, czy nawet nie wie, czy chce podążać tą drogę, po co on chce publikować te artykuły, tak na dobrą sprawę, bo przede wszystkim naszym wspólnym mianownikiem, wspólnym celem jest pacjent, pacjentocentryzm, tak? Czyli żeby ta opieka nad tym pacjentem, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, opieka nad pacjentem, żeby była jak najbardziej skuteczna. No i co by można byłoby tutaj zrobić, prawda, żeby podnosić tą skuteczność? No przeprowadzać badania, które procedury są skuteczniejsze, które procedury są bardziej efektywne. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Poza tym tutaj jest jeszcze, są różne inne walory, które mogłyby być podnoszone. Przykładowo pani tutaj redaktor wspominała odnośnie punktów, 70 punktów, tak? To są punkty co dają, bo tutaj w nawiązaniu do tego, co może kierować potencjalnym autorem. Z punktów rodzą się doktoraty. Czyli myśląc o pracy naukowej, myśli się o awansie naukowym. Myśląc o awansie naukowym, trzeba pisać. I teraz to czasopismo jest bardzo dobrym czasopismem, żeby tworzyć, wykuwać ten awans naukowy w zakresie publikowania artykułów, bo bezpośrednio to się przekłada publikowanie artykułów, kilku artykułów, między innymi przykładowo WMS, wiąże się z awansem naukowym, czyli uzyskaniem stopnia doktora, czyli mając monotematyczny, pod wspólnym mianownikiem jakiś cykl artykułów, między innymi na przykład WMS, powoduje to, że my to drukujemy, składamy, podpisujemy jako rozprawa doktorska i bronimy to.
Tak więc to jest taki bardziej nowatorski system, który został wprowadzony w 2015 roku i jak najbardziej można to wykorzystać, czyli od razu upraktyczniać tą naszą działalność. To też mogą być takie pobudki, tak więc z jednej strony może to być chęć awansu naukowego, z drugiej strony ta ciekawość empiryczna, z kolejnej strony przede wszystkim, tak jak już to wspomniałem, opieka nad tym pacjentem i wykonywanie skutecznie tych procedur. Co więcej, no przede wszystkim niektórzy też zwracają uwagę na rozpoznawalność swojego nazwiska. Co jeszcze, co może kierować takim potencjalnym autorem? Przede wszystkim trzeba rozejrzeć się, co się ma w zanadrzu, bo my w większości jesteśmy już, chcąc nie chcąc, autorami wielu prac naukowych. Przykładowo, wielu z nas napisało pracę licencjacką, bądź napisało pracę również i magisterską. Tak więc wejdźmy retrospektywnie, zwróćmy uwagę, co my tam napisaliśmy i być może, że warto byłoby rozeznać, że po uzgodnieniu na przykład z promotorem, przy wsparciu promotora, wysłać do redakcji artykuł i być może, że spotka się to z pozytywną recenzją. Tak więc tutaj pierwszym krokiem wydaje się może być nawet rozeznanie to, co my mamy na biurku w swoim komputerze, bo to już jest przepracowane, ogrom pracy zrobiony i można byłoby to wykorzystać, tak, żeby to rozpowszechnić w świecie naukowym i każdy z tego skorzysta i my, jako osoby, które będą kształtowały swój warsztat naukowy, ale też przede wszystkim właśnie też szerokie grono odbiorców czasopisma. Nie wiem, czy mam rację, panie doktorze, ale takie mam wrażenie, że sama dokumentacja medyczna, którą się posługujemy każdego dnia w naszej pracy, karty NCR-ów czy raporty pielęgniarskie, tam znajduje się mnóstwo informacji, to jest ogromna baza danych, którą teoretycznie, gdyby prawo może działało nieco bardziej liberalnie, moglibyśmy wykorzystywać do tworzenia prac naukowych, bo tak naprawdę to życie te scenariusze pisze. Nie wiem, może tutaj też jest jakiś wielki pokład materiałów, informacji, które należałoby może w przyszłości zgłębiać. Nie wiem, co pan na to? Nie no, to tutaj, proszę Państwa, mamy różne narzędzia badawcze i tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, mamy karty, mamy protokoły i tutaj jak najbardziej pod względem etycznym jest korzystanie z tych materiałów pod pewnymi warunkami, czyli zgoda, w zależności też od różnych lokalnych uwarunkowań danej placówki medycznej, tak? Czyli tutaj to też nie może być tak, że my pracując zawodowo od razu mamy pełne prawo do tego, żeby posługiwać się tymi danymi na zewnątrz. Tutaj to podlega określonym normom prawnym, ale w bardzo dużym skrócie ujmując, chcąc wykonywać pierwsze kroki mające na celu realizację jakiegoś materiału badawczego, przede wszystkim musimy uzyskać zgodę dyrektora placówki, prawda, kierownika kliniki. To jest przede wszystkim. Druga sprawa, ewentualnie komisja bioetyczna, która by rozeznała, czy to spełnia normy etyczne i nakład ciężkiej pracy i to przynosi rezultaty. Tak więc tutaj ta nasza codzienna praktyka po dokładnej analizie, po wprowadzeniu do bazy danych pewnych raportów generuje dosyć ciekawe wyniki zwykle, których my nie widzimy, rozpatrując każdego pacjenta rozdzielnie, ale kiedy my połączymy setki, dziesiątki pacjentów, to tworzy się nam obraz, dzięki któremu możemy aktualizować, poprawiać naszą praktykę i doświadczenie. I dzielić się tą wiedzą też z innymi autorami. Bardzo dziękuję, że to tak pan bardzo ładnie ubrał w słowa i przekazał, bo czasami mi brakuje takiej informacji, jak można się za to zabrać, że jest to dostępne, jest to możliwe. Drodzy Państwo, nie bójcie się zgłębiać informacje, które już są zawarte w naszej codziennej pracy, że one są częścią dokumentacji medycznej, ale tutaj, jak pan doktor zauważył, są pewne zasady, są pewne reguły, które należy spełnić. Drodzy Państwo, wcześniej pani Agnieszka wspomniała, że czasopismo afilowana przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zgadza się pani, Agnieszko? Tak jest.
W dosłownym znaczeniu tego słowa afiliacja z łacińskiego to usynowienie, włączenie do rodziny. Pozwoliłem sobie zasięgnąć w trudnym słowniku, w życiu bym tego nie odgadł. Jak się odbywa takie włączenie do rodziny redakcyjnej, kiedy przychodzi taki młody, krnąbrny naukowiec i rzuca na biurko wam wasze materiały i mówi: ja tutaj chcę. To jak to wygląda? Pani Agnieszko, to takie pytanie do pani. Słyszymy się? Mam nadzieję, że nam połączenie się internetowe nie zerwało. Jeżeli się zerwało, czy się słyszymy? Proszę o potwierdzenie. O już. O, teraz. Może jeszcze raz. Czy słyszała pani pytanie, pani Nie wiem, czy nas Agnieszko? słychać. Słychać nas, bo my się nie widzimy, panie Jacku. Ja państwa słyszę dosyć dobrze, widzę was, ale faktycznie obraz nam się zaciął. W związku z tym pozwolicie Tak, państwo... słyszałam pytanie. Już widzę. Okej. Może by wespół z Anią odpowiemy, dobrze? Bo to jest pytanie do nas obu skierowane. Może Ania rozpocznie, a ja potem pozwolę. Bardzo Wcześniej proszę. mówiliśmy o tym, że mamy u siebie w wydawnictwie czasopisma Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Co to znaczy? To znaczy, że są to oficjalne czasopisma towarzystwa. To jest jeden sposób, jakby sposób przyłączenia się, podłączenia się, czyli jako oficjalne czasopismo występuje. Spełnia bardzo wiele różnych pożytecznych ról takie czasopismo czasopismo towarzystwa dla towarzystwa, no a i wydawcą wtedy jestem ja. Tutaj jest sytuacja inna. Zależność nie jest aż tak silna, to nie jest oficjalne czasopismo, natomiast afiliacja Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego powoduje, że czasopismo jest odbierane jako bardziej wiarygodne, rzetelne. My czujemy wsparcie duże, bierzemy udział w konferencjach, jesteśmy o tym informowani, więc mówię, tych zależności jest dużo, ale jesteśmy samodzielni, niezależni od siebie. Także to jest takie usynowienie, ale jakby nie do końca. Z serca bardziej niż powiedziałabym z jakichś formalnych powiązań. Jest to takie serdeczne usynowienie, bo rzeczywiście to serdeczne wsparcie czujemy. No to dobrze, jeżeli panie mogłybyście teraz w kilku zdaniach opowiedzieć, jak wygląda ten proces przyjmowania takich materiałów, takiej wstępnej obróbki, w kilku takich kwestiach. Bardzo chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Tak jest. Ja zacznę, dlatego że chciałabym powiedzieć o takich mechanizmach, które zostały wprowadzone, które właśnie chciałabym podciągnąć pod sukces wydawnictwa. Powiedziałam w którymś momencie, że wydawnictwo spełnia wszystkie kryteria, które są jakby kryteriami dla dobrego czasopisma naukowego, czy prawie wszystkie. Potem powiem o jednym, które jeszcze nie jest spełnione. Czasopismo od początku. Mam nadzieję, że państwo wszyscy doskonale orientują się, że są różne jakby poziomy tej naukowości czasopisma, ale poczynając od samego przyjmowania prac, to co pan pyta. Kiedyś prace były wysyłane na dyskietkach, pocztą polską, mailem, ale to ciągle nie było tak zorganizowane jak w tej chwili. W tej chwili nikt nie mógłby sobie pozwolić na takie formy działania ani z jednej, ani z drugiej strony. W związku z tym bazujemy na systemie editorial system, to jest system do przyjmowania artykułów, o którym Agnieszka za chwilę powie, jakie ma zalety ten system. Jest on bardzo łatwy, intuicyjny. Więc mówię, poczynając od właśnie jakby zaadoptowania dla naszych potrzeb takiego systemu do przyjmowania czasopis, poprzez nadawanie poszczególnym artykułom numerów identyfikacyjnych, co jest bardzo ważne, bo pod ten numer to jest tak jak mój PESEL, to jest PESEL dla artykułu międzynarodowy, pod którym on już figuruje wszędzie. Wystarczy wpisać numer, żeby odnaleźć artykuł. Również bardzo ważnym kryterium jest otwarty dostęp do artykułów. Otwarty dostęp realizowany jest w różny sposób. Przede wszystkim jest to strona, gdzie archiwizowane są artykuły i w każdej chwili bez żadnych ograniczeń, podkreślam, czyli nie pytając państwa o to, kto, w jakim celu, mają państwo prawo do korzystania z tych artykułów według licencji, która pozwala na wszystko oprócz użycia komercyjnego, więc bardzo szeroko. Dla wydawnictwa jest to mniej komfortowe, dlatego że państwo nie będą
kupować wszystkich numerów, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo zawsze można zajrzeć na stronę internetową. Ale to nie tylko te mechanizmy, bo jeszcze to, czego nie widać. System antyplagiatowy, o czym Państwo wiedzą, że istnieje. System antyplagiatowy wzmocniony oczywiście przez recenzentów, czy też inaczej, recenzje wzmocnione przez system antyplagiatowy. Niestety, głośno powiem, zdarza się i nam się też zdarzył przypadek plagiatu. Plagiatu trudnego do wykrycia i nie chcę o tym teraz mówić, ale jesteśmy bardzo ostrożni, bardzo uważni i tu też nie możemy tolerować takich zachowań. Postępowanie w takiej sytuacji jest bardzo ściśle określone również przez międzynarodowe gremia, także wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji po wykryciu plagiatu. Co jeszcze mamy z takich rzeczy ważnych? To już Agnieszka może powiedz o systemach już jeszcze i co nam daje ten editorial. Właśnie chciałam powiedzieć a propos tego, co Ania mówiła o tym plagiacie ukrytym tak zwanym, że wtedy bardzo był pożyteczny i przydatny editorial system, bo cała dokumentacja dotycząca artykułu od początku załączenia go przez autora, poprzez wszystkie recenzje, uwagi recenzenta, a również i uwagi z systemu antyplagiatowego naszego były tam załączone. Czyli ta dokumentacja pomogła nam dojść do prawdy, co jest bardzo cenne, ale nie tylko temu, co służy editorial system. Editorial system przede wszystkim oszczędza czas autorom, bo jeżeli artykuł jest wprowadzony poprzez editorial system, co zajmuje powiedzmy autorowi 10 minut, średnio sprawnemu, a na ogół to środowisko jest dość sprawne internetowo, a jeżeli nie, to ktoś ma problem, to dzwoni i też go prowadzimy, bo to jak po sznureczku jest, tylko wystarczy kopiuj, w której kliknij i wprowadź. To potem otrzymuje informację o tym, czy ma z punktu widzenia formalnego jakieś, czy są zastrzeżenia, jeśli chodzi o strukturę pracy, bo często autorzy mają z tym problem, ponieważ międzynarodowe wymogi są określone i nie dla każdego jest jasne, że na przykład w artykule ma być jasno sprecyzowany cel, czyli po co to, co mówili moi przedmówcy, że ma być dyskusja, czyli odniesienie do artykułów już znajdujących się w innych czasopismach i ta dyskusja i te wnioski również dotyczą prac poglądowych. Pisanie prac poglądowych i przeglądowych jest równie trudne, co prac oryginalnych, ponieważ wymaga samodzielnego myślenia. I jeżeli autorzy mają, któregoś z tych elementów brakuje, to wtedy taki artykuł odsyła się i mówi się autorom, że tutaj takie konkretne wskazówki daje się w punktach, więc to bywa bardzo pomocne, bo wtedy autor wie, gdzie szukać, czego szukać, na co jeszcze powinien zwrócić uwagę, co jest słabym punktem. Jeżeli artykuł jest dobry już z punktu widzenia struktury, czyli tych całych redakcyjnych wymogów baz międzynarodowych, to zostaje wysłany do recenzji. I również autor wie, że artykuł poszedł do recenzji, nie musi się denerwować, dzwonić, wysyłać 56 maili, czy on jest w recenzji, czy nie jest w recenzji, a gdzie, a co. Widzi, gdzie, co i jaki jest mniej więcej przewidziany czas na tę recenzję. Takie informacje autor dostaje. I on to wszystko wie, spokojnie czeka, jak ten artykuł przychodzi po recenzji. Jeśli nie wymaga, bo bywa, że nie wymaga żadnych poprawek, to świetnie zostaje zaakceptowany, autor tylko ma załączyć umowę autorską i dopełnić wszystkich tych formalności związanych z koniecznością publikacji pracy i praca zostaje włączona do odpowiedniego numeru. Jeżeli natomiast nie, to jest odsyłana do autora. My jesteśmy bardzo cierpliwą redakcją, bo taki artykuł bywa czasem odsyłany 2 albo 3 razy, ale my chcemy, żeby praca naprawdę, jeśli nie jest coś interesującego, ja widzę, że autor naprawdę starał się, ja i recenzenci przede wszystkim też widzą, że w tej pracy jest coś wartościowego i to staramy się tą pracę naprawdę autorom pomagać i tak, żeby ten artykuł doprowadzić do tego, żeby ten artykuł był dobrą pracą
taką, która naprawdę przyniesie satysfakcję i autorowi, i nam jako redakcji. I Wspaniale. Chwilę temu dostaliśmy komentarz od pana Krzysztofa Mitury, który odniósł się do waszych panowie wypowiedzi, że obaj panowie profesorowie w fajnym skrócie przedstawili przebieg i cel badań naukowych, a ja bym teraz panowie bardzo was prosił, żebyście tak od swoich stron, z waszych doświadczeń powiedzieli, jak to w praktyce jest, bo pani tutaj Agnieszka jakby pokazała, że tak w takim dosyć dużym skrócie, jak to wygląda od strony wydawnictwa, a ja bym chciał, żebyście się podzielili swoimi doświadczeniami może na jednym bądź dwóch artykułach, jak to w rzeczywistości było, bo wiemy, że teoretycznie to jest fajnie, a w rzeczywistości bywa różnie, że aż się chce rzucić tym materiałem gdzieś tam w dalekie miejsce naszego gabinetu i nie chce się do go wracać. Więc jakie są wasze doświadczenia z pisaniem takich artykułów? Może pan Patryk? No, można by było chyba bardzo krótko powiedzieć, że różne. Wszystko zależy od czasopism oczywiście, do których się startuje i z jaką tematyką. Natomiast rzeczywiście w większości, jeżeli są to rozpoznawalne czasopisma, no to są jasno określone wytyczne, określone przybliżone czasy, ile się oczekuje na który etap obróbki czy tego całego procesu publikacyjnego. I to też w EMS-ie mamy, że tak na dobrą sprawę ten czas od momentu złożenia artykułu poprzez to sprawdzenie tych wszystkich kwestii edytorskich, później recenzji, ewentualnie odpowiedzi na recenzji i ponowna ocena przez recenzentów, proszę mi uwierzyć, przebiega bardzo szybko. Są czasopisma i to z własnego doświadczenia, gdzie od momentu złożenia artykułu, czyli przejścia przez ten proces składania artykułu przez system elektroniczny to też żeby nie było, że oni musieli to na kartce sprawdzać, do momentu publikacji ten okres czasu wyniósł 11 miesięcy. I 3 tury recenzji, które tak na dobrą sprawę trochę się wykluczała jedna z drugą, bo w drugiej i w trzeciej recenzji recenzenci kazali zmieniać to, co zmieniliśmy po pierwszej. Także niestety tak się czasami zdarza i tutaj stąd też gdzieś tam w poprzedniej mojej wypowiedzi mówiłem, że jest to dość trudne i trzeba się wykazać bardzo dużą cierpliwością. Także jeżeli chodzi o takie doświadczenia, to rzeczywiście one są różne, uzależnione od czasopism. Jeżeli są czasopisma, które są bardzo z takim ograniczoną tematyką, czyli skupiają się na konkretnej grupie, tak jak jest to na przykład czasopismo EMS, które dotyczy wycinka tematycznego, no to tutaj rzeczywiście ten czas może być różny z tego względu, że dobór recenzenta, czyli żeby nie była to osoba przypadkowa, która tak na dobrą sprawę nie ma zielonego pojęcia z tematem artykułu, który został zgłoszony, tylko żeby rzeczywiście znaleźć specjalistę, który jest zawiadomiony z tym tematem i jest w stanie go merytorycznie ocenić, często nie jest takie proste z tego względu, że wynika to właśnie z takiej bardzo zamkniętej grupy tematycznej. Natomiast rzeczywiście te doświadczenia są różne. Wiele razy zdarzało, w moim przypadku zdarzały się sytuacje, gdzie w 100% nie zgadzałem się z recenzentami i tak na dobrą sprawę w takiej sytuacji to do nas należy decyzja, czy rzeczywiście chcę się poddać i tak jakby przeformatować ten cały artykuł, gdzie miałem gdzieś ułożony swój plan i cel tego artykułu na całkowicie inną wizję, którą sobie wymyślił recenzent, bo to też, żeby Państwo wiedzieli, recenzent ocenia artykuł według swojej subiektywnej oceny. Jemu się wydaje, że tak powinien wyglądać, ale nie zawsze ta jego wizja spotyka się z wizją autora. I z mojego doświadczenia i z perspektywy, jeżeli zależy nam na czymś, pomimo tego, że to może być super czasopismo, że naprawdę byśmy byli dumni, gdyby został opublikowany ten artykuł w tym czasopiśmie, nasze nazwisko gdzieś tam było wśród autorów,
ale jeżeli recenzent wymusza na nas całkowicie zmianę tej tematyki i w ogóle wywraca ten artykuł do góry nogami, no to jednak chyba bardziej skupiłbym się na tym, żeby go wycofać z tego czasopisma i złożyć do innego, bo może no, troszeczkę na zasadzie trafię na innego recenzenta, który rzeczywiście będzie popierał moją wizję. Nigdy nic na siłę, ale cierpliwością i wytrwałością trzeba się wykazywać. No i ten czas często jest liczony w takich ramach kilku miesięcy od momentu złożenia aplikacji. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora habilitowanego Łukasza Czyżewskiego. A jakie są pańskie doświadczenia, tak w skrócie, w kilku zdaniach związanych z publikowaniem albo próbami publikowania takich artykułów, a za chwilkę przejdziemy do kolejnego wątku. Będę miał pytanie do pani Anny. Z mojej perspektywy najtrudniejszy był pierwszy artykuł i później to tak jak z nauką chodzenia. Zawsze są upadki, najtrudniejsze są pierwsze kroki i wydaje się, że uczymy się pewnego języka i metodologii, czyli reguł postępowania w tym świecie i z biegiem czasu jest to jak najbardziej, czas gra na korzyść dla nas, jeśli my w tym wszystkim ciągle pracujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie, na które nie mamy wpływu i rzeczywiście musimy się wykazać pewną dozą pokory oraz cierpliwości, jednak generalnie licząc czas latami, nie wiem, czy tylko doświadczenia. Ja tutaj jeszcze chciałbym dodać, że sama treść artykułu naukowego jest rzeczą niezwykle istotną, jednakże za tą treścią stoją określone, przeprowadzone czynności, badania naukowe, opieka nad pacjentem, medyczne czynności ratunkowe. Tak więc sam artykuł jako treść to jest kropka nad i. Tak więc z perspektywy też doświadczenia wydaje się, że jeśli badania zostały dobrze przeprowadzone, dobrze ze sztuką oraz są przede wszystkim innowacyjne, wnoszące coś nowego do świata nauki, to reszta się powinna ułożyć w dosyć dobrym kontekście, rozumiem przez to właśnie treść pracy i treść artykułu. Takich kilka moich uwag dotyczących doświadczeń związanych z publikacją prac naukowych. Bardzo panu za te spostrzeżenia dziękuję. Dziękuję również za to, że się pan angażuje, że pokazuje pan nam wszystkim, że warto to robić. Faktycznie, zawsze ten najtrudniejszy pierwszy raz jest. Drodzy Państwo, za kilka minut mały konkurs, mała zabawa, tak możemy to nazwać, szczegóły za moment, a panią Annę Łuczyńską chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie proste, ale może nie każdy wie. Jakie są obszary tematyczne tak naprawdę w magazynie? W jakich obszarach my możemy publikować nasze artykuły? Czy to jest podzielone na jakieś segmenty, na jakieś bloki tematyczne, czy po prostu jak to w medycynie ratunkowej? Jak leci, tak się to wszystko tam zamieści. Jak to wygląda z punktu widzenia technicznego? Próbowaliśmy na początku ponazywać działy, w ramach których będziemy publikować artykuły. Powiem, że te pobożne życzenia nie sprawdzają się dlaczego. Życie jest zawsze ciekawsze i bogatsze. Także mimo, że ustalaliśmy dla siebie, że będzie to kilka działów, w ramach których będą i tematycznych, w związku z tym też są właśnie odpowiedni redaktorzy tematyczni. W dzisiejszych czasach podział na działy w czasopiśmie w ogóle. W związku z tym można powiedzieć, że nawet takie hasło szerokie jak ratownictwo medyczne, to też jest hasło, które ogranicza krąg tematyczny, bo z powodzeniem można by prosić nie tylko ratowników medycznych, zapraszać do współpracy, ale właściwie lekarzy prawie wszystkich.
bo przecież każdy z lekarzy z różnych dziedzin ma u siebie przypadki nagłe. Drodzy Państwo, czasami pojawiają się pewne problemy z zasięgiem. Mam nadzieję, że za chwilkę one się nam rozwiążą i będziemy słyszeć się i widzieć dobrze z naszymi gośćmi w Konstancinie. W tym momencie to połączenie zostało przerwane. Mam nadzieję, że za chwilkę wrócimy do rozmowy. Drodzy Państwo, jest przewidziany konkurs, jest przewidziana bardzo ciekawa zabawa. Dla wszystkich uważnych, drodzy Państwo, pojawiały się przed chwilką w trakcie naszej rozmowy adresy internetowe. Adresy internetowe dotyczą samego magazynu Emergency Medical Service. Można oczywiście tam wejść i zgłębić nieco więcej informacji niż samo pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe jest takie: proszę wymienić 3 tematy najnowszego wydania magazynu EMS, który jest już oczywiście dostępny. Za chwilkę podam Państwu adres internetowy, na który należy wysłać prawidłową odpowiedź. Proszę podać 3 tytuły artykułów, które ukazały się w najnowszym wydaniu EMS, które znalazło się również na stronie internetowej, o której żeśmy rozmawiali. W związku z tym to jest moje pytanie. Mamy 20:16. Na adres, który Państwo teraz widzicie na ekranie, należy przesłać takie odpowiedzi 3 tytułów. Może być w języku angielskim, bo jak już żeśmy na początku powiedzieli, pismo redagowane jest przede wszystkim w wersji anglojęzycznej. Zatem do godziny 20:31 będę czekał na prawidłowe odpowiedzi. Proszę wskazać 3 tytuły artykułów i pierwsze 3 osoby, które udzielą takiej odpowiedzi, otrzymają roczne prenumeraty pisma EMS Ratownictwo Medyczne, które jest dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy, naszego spotkania. Mam nadzieję, że za chwilkę dotrą do nas nasi goście. Proszę o informację na naszym komunikatorze, czy, drodzy Państwo, w Konstancinie jeszcze nas widzicie, czy nas jeszcze słyszycie. Zatem 3 pierwsze osoby, które wyślą do nas odpowiedź na pytanie, otrzymają roczną prenumeratę magazynu EMS. Pojawiają się kolejne komentarze, pojawiają się kolejne opinie. Napisał do nas zaprzyjaźniony z NT-Live bardzo mocno pan Marcin Górecki. Dobry wieczór, Marcinie, miło, że jesteś dzisiaj z nami, który napisał takie piękne słowa. Serdeczne pozdrowienia z Katowic. Życzymy sobie, żeby publikowanie stało się modne, a czytanie i analizowanie publikacji poczuciem obowiązku. Marcin jest pielęgniarzem ratunkowym, również członkiem załóg HEMS w jednej z baz HEMS w Polsce, a dokładnie w bazie ratownika 4. Tutaj, drodzy Państwo, jest piękny autograf Marcina, statek powietrzny narysowany przez Marcina. Niebawem te zdjęcia podpisów, dokładnych dedykacji znajdą się w takim bardzo ładnym albumie, który z pewnością Państwo znacie na naszym Facebooku. Drogi Marcinie, bardzo Ci dziękuję za komentarz i dziękuję Tobie również za ten nasz podpis. Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, który jest dzisiaj z nami również, napisał komentarz taki: robienie artykułu dla tytułu naukowego, a badanie jakiegoś tematu z czystej, bezinteresownej ciekawości to 2 różne sprawy. Obecnie widać na ogół ten pierwszy trend. W naszej branży w grę wchodzą dodatkowo punkty edukacyjne i z tym, drogi Marcinie, wątkiem rozpoczniemy wejście z naszymi gośćmi, którzy już widzę się pojawili. Drodzy Państwo, czy się słyszymy, czy się widzimy? Nie słyszę Państwa, macie wyłączone mikrofony, w związku z tym bardzo proszę o to, żeby Pani Joanna, która czuwa... Okej, świetnie. Zniknęliście nam na chwilkę, ja już się bałem, że żeście rzucili wszystkim tym i poszliście już do domu, ale miło, że jeszcze z nami zostaliście. Już jesteśmy chyba. Słychać nas słychać dobrze? Tak, teraz jesteście z nami w końcu, bardzo się cieszę. Już? Ciągle coś przerywa. Tak, ja Was, drodzy Państwo, słyszę. Dobrze, to
Drodzy Państwo, pojawił się komentarz, zwracam się do naszych gości, którzy są w Konstancinie, który został napisany przez Marcina Wojcieszaka. Czy słyszymy się teraz? Mamy pewne nadal problemy techniczne. Mam nadzieję, że za chwilkę te problemy techniczne zostaną rozwiązane. Drodzy Państwo, 20:20, jeszcze 11 minut do końca naszej zabawy, naszego konkursu. Proszę wskazać 3 tytuły artykułów zamieszczonych w ostatnim wydaniu Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne. 3 tytuły takich artykułów, które są zawarte w spisie treści. Podpowiadam tak już dla ułatwienia. Pierwsze 3 osoby, które wyślą do nas prawidłowe odpowiedzi, otrzymają roczną prenumeratę magazynu EMS. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Kończą. Tak jest. O, cudownie. Chyba już jest dobrze. Tak. Chyba już jest dobrze. Słyszymy się? Mamy ROSK chyba, prawda? Udało nam się ROSK zdobyć u pacjenta. Drodzy Państwo, napisał do nas Marcin Wojcieszak taki komentarz. Ja pozwolę sobie ten komentarz raz jeszcze przeczytać, żebyście Państwo usłyszeli to, co Marcin do nas napisał. Robienie artykułu dla tytułu naukowego, a badanie jakiegoś tematu z czystej, bezinteresownej ciekawości to 2 różne sprawy. Obecnie widać na ogół ten pierwszy trend. W naszej branży ratowniczej, w grę wchodzą dodatkowe punkty edukacyjne. Prosiłbym panów medyków, żebyście się odnieśli do tego komentarza, bo jako koledzy po fachu, ale też naukowcy i profesorowie, możecie pewnie na ten temat coś powiedzieć. Pan Patryk może zacznie. Okej. Jeżeli chodzi o rzeczywiście pisanie artykułów, to zgadzam się z autorem komentarza, że tak na dobrą sprawę możemy to rozpatrywać na 2 drogach. Albo jest to praca naukowa, czyli pisanie artykułów po to, żeby zdobyć awans naukowy, czyli dodatkowy tytuł bądź stopień naukowy. I to rzeczywiście są wtedy publikacje, które są tematycznie zbieżne, tak zwana spinka, która jest tematycznie jednolita. Ewentualnie, a drugi obszar to rzeczywiście ta ciekawość, czyli nie chciałbym używać takiego sformułowania, ale to jest tak na dobrą sprawę ta prawdziwa nauka, bo jeżeli za naszymi badaniami stoi jakiś cel inny niż zbadanie konkretnego zjawiska czy konkretnego problemu, no to wtedy na pewno nie powiem, że nie jest to nauka, natomiast to badanie tego problemu jest czystą nauką, bo chcemy dojść do konkretnego wyniku, który będzie odpowiadał na nasze pytanie. Natomiast siłą rzeczy ta część akademicka, awanse naukowe, zdobywanie kolejnych tytułów też wymusza od nas to publikowanie tych naszych prac. Mimo tego, że są to często są te same artykuły, bo też nie możemy tego jednego od drugiego odciąć jedną linią, że artykuł, który służy temu, żeby zdobyć awans naukowy, zdobyć punkty, czy napisać doktorat, jest czymś innym niż ten artykuł, który jest publikowany właśnie z tego powodu, że chcemy odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie. To są czasami te same punkty, te same artykuły, natomiast motywacja jest inna. Bez względu na to, jaką będziemy motywację mieli, to tak na dobrą sprawę ja gorąco zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy publikować, czy nie publikować, zachęcam do tego, żeby chociaż spróbować. Z tego względu, że zawód ratownika medycznego jest młodym zawodem. I tak jakbyśmy popatrzyli na zawód lekarza czy zawód pielęgniarki, no to są zawody, które mają potężną historię za sobą i też od tego zaczynały. Buduje się kadra naukowa, czyli tak na dobrą sprawę coraz więcej ratowników jest doktorami habilitowanymi czy profesorami. I o to chodzi, żeby ten nasz zawód się rozwijał cały czas, nie tylko w tej sferze praktycznej, ale też tej naukowej. Dzięki temu po prostu ta wiedza i te informacje, które będą umieszczane w publikacjach, będą szerzej dostępne. Natomiast w zakresie tych
punktów, no to tutaj dwie rzeczy. Punkty ministerialne, te, które w przypadku EMS-u jest ich 70, to jest typowo element, który jest związany z pracą na uczelni, z pracą w jednostce badawczej. Służy między innymi do prezentowania swojej sylwetki jako naukowca na uczelni. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, za każdą publikację w książeczki doskonalenia zawodowego ratownik może sobie wpisać każdy opublikowany artykuł jako swoje doskonalenie zawodowe, o czym chyba niewielka grupa osób wie. Także nie muszą być to tylko i wyłącznie szkolenia, ale publikacje naukowe też możemy wliczać w tą sumę, którą musimy uzyskać w ciągu 5 lat, 200 punktów, wszystkie publikacje naukowe, których jesteśmy autorami. Bardzo dziękuję. Czy pan doktor Łukasz Czyżewski chciałby jeszcze coś dodać do tej kwestii, no właśnie, o których napisał Marcin Wojcieszak, czy myśli pan, że tutaj już zostało wszystko wyczerpane? Jeśli tak, to idziemy dalej, a jeśli nie, to zamieniam się w słuch. Ja jeszcze od siebie chciałem dodać, że na przestrzeni wieków nauka powstawała właśnie z powodu ludzkiej ciekawości i poszukiwania. I bycie naukowcem nie wiązało się na przestrzeni wieków z awansem społecznym. Teraz takim produktem ubocznym, można tak w cudzysłowie powiedzieć, jest ten awans społeczny, który jest w cenie dla wielu osób. No i teraz możemy zdiagnozować problem i nad nim jakoś panować i go kontrolować. O ile mi wiadomo, zawody typu ratownik medyczny, pielęgniarka, strażak są w pierwszej trójce zawodów według rankingu zawodów, wszystkich zawodów dostępnych. Nauczyciel akademicki, o ile pamiętam, jest chyba na 6. miejscu. Tak więc bądźmy tutaj zadowoleni z tego, że mamy przede wszystkim zawody w kontekście rankingu społecznego w top 3, a nauczyciel akademicki jest rzeczywiście zawodem związanym z wysokim awansem społecznym i wiele jest dróg, żeby pozyskać ten awans i rzeczywiście niekoniecznie te drogi zawsze są pod względem etycznym prawidłowe. No i spotykamy różne zjawiska dotyczące publikowania, dla punktów, publikacje, które nie mają wpływu na postęp nauki, postęp wiedzy, upraktycznienie tej wiedzy. Są to rzeczywiście swoiste produkty uboczne związane z tym awansem społecznym, jednakże jak z tym walczyć, jak to pomniejszać ten udział, to chyba wymagałoby odrębna audycja. Wiadomo, ważne jest, żeby mieć świadomość tego problemu i to kontrolować, tak? I oczywiście nie jest zgodne ze sztuką naukową publikowanie prac po to, aby te prace tylko i wyłącznie służyły jakimś tam własnym celom i egoistycznemu podejściu w zakresie zdobywania jakichś tam awansów naukowych. Pani Anno, rozpoczęliśmy wątek tych obszarów tematycznych w piśmie, w magazynie. Brutalna rzeczywistość internetu przerwała Pani wypowiedź. Bardzo bym prosił, żebyśmy dokończyli ten wątek, bo on jest bardzo ważny, jeśli chodzi o strukturę pisma. Tak, ja wiem, o czym Pan mówi. Przeczytał Pan na naszej stronie internetowej, Tak. że pismo się dzieli na 3 jak gdyby działy. Ale tak. Ja właśnie próbuję zakwestionować to w ten sposób, że to były nasze pobożne życzenia, że uda nam się zmieścić w takich ramach. To proszę powiedzieć, co Pan wie. Tak, wiem. Starałem się w miarę możliwości przygotować do dzisiejszego spotkania. Jestem przygotowany, tak. Tak, i znalazłem na stronie internetowej informację, że pismo porusza się w 3 przestrzeniach, w 3 obszarach. Zgadza się? Tak jest. Dobrze, to teraz bardzo proszę, żeby Pani je wymieniła i dlaczego to się nie spina z rzeczywistością, bo jeżeli na stronie internetowej jest zawarta taka informacja, a Pani teraz mówi, że jednak rzeczywistość jest inna, no to mnie zaintrygowało. Kwestionuję tych obszarów, które są wyliczone.
Chcę tylko powiedzieć, że oprócz ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, oprócz wytycznych, które też chcielibyśmy publikować, a właściwie komentarze na przykład do ustawy, dlaczego nie? W zasadzie jesteśmy otwarci na prawie każdy temat, który jest ciekawy dla środowiska, które nas czyta. A przede wszystkim mówię o tym, że podział taki sztuczny na działy w dzisiejszych czasach nie ma sensu, dlatego że ci, którzy szukają tematów do pracy, szukają tematu, żeby się dowiedzieć, szukają po słowach kluczowych, nawet nie po okładkach czasopism, nie po tytułach czasopism. Czasopisma, proszę zwrócić uwagę, dlaczego wchodzą w internet, czasopisma naukowe, dlatego że tam lepiej są widoczne. Czasopismo publikowane na papierze, w tej chwili ono jest publikowane właściwie ze względu na tradycję, dlatego że jeszcze niektórzy bardzo lubią trzymać w ręku papier, ale tak naprawdę młodzi ludzie, a tacy przeważnie są ratownicy medyczni, korzystają przede wszystkim z internetu. I w związku z tym nie będą szukali tytułu Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne, tylko wyobrażam sobie, że będą szukali najpierw, pisząc pracę, szukali według słów kluczowych, które pozwolą napisać pracę, a potem, mam nadzieję, sprawdzą, w jakim czasopiśmie tego typu praca może być opublikowana. Więc od drugiej strony, jak gdyby. Ja mówię, dlaczego nie może do nas pisać kardiolog? Może pisać. I pisze. Dlaczego nie może pisać okulista? Mamy artykuł z okulistyki, niedawno był. Także wyliczanie w ten sposób też nie ma sensu. Proszę się po prostu jakby szeroko popatrzeć na dział. Piszemy dla ratowników medycznych, ale przecież nie tylko dla ratowników. I nie tylko ratownicy medyczni są naszymi autorami. Chociaż jest to zasadnicza grupa, na którą bardzo liczymy, dla której chcemy to czasopismo robić. Bo faktycznie, kiedy wejdziemy na stronę emergencymedicalservice.pl, kiedy wejdziemy w zakładkę o magazynie, o żurnalu, to jest napisane, że czasopismo składa się z 3 podstawowych działów: ZRM, medycyna ratunkowa, zalecenia, wytyczne i symulacja medyczna. Ale jak Państwo sami się przed chwilą dowiedzieliście od pani doktor Anny Łuczyńskiej, to nie są jakieś sztywne ramy. Tam w tym obszarze magazynu, tego fachowego pisma, tak chyba naprawdę nie ma ograniczeń i często mówimy takie porównanie, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. No niech tak będzie, niech ta wyobraźnia ratownicza tworzy nam przestrzeń i możliwości właśnie publikowania albo przynajmniej składania takiej potrzeby materiałów do państwa, do wydawcy, który weźmie to na swój warsztat, oceni, zaproponuje może jakieś poprawki, a potem finalnie ukaże się to w najnowszym magazynie EMS-u. 20:31 minęła, konkurs zamykamy. Pierwsze 3 osoby, które prawidłowo wskazały 3 ostatnie tematy w naszych artykułach, powiadomimy Państwa drogą mailową, a później kwestie techniczne w sprawie prenumeraty rocznej zostaną Państwu przyznane. Tutaj to jest nasza zabawa przygotowana wspólnie z redakcją EMS Ratownictwo Medyczne, za co Państwu bardzo dziękuję. My czasami uprawiamy to żebractwo dla naszych widzów i słuchaczy, więc cieszę się bardzo, że udało nam się coś dzisiaj od Państwa tutaj uzyskać. Pani Agnieszko, troszeczkę jest Pani teraz niezaopiekowana przez nas, przez nasze pytania, ale pojawił się tutaj taki bardzo, to może ja odpowiem komentarzem Marcina. Dziękuję za komentarz, jestem konsumentem tych badań i bardzo chciałbym, żeby tych ciekawszych artykułów było coraz więcej. Marcin Wojcieszak, autor blogu Lukas Felczer, Państwa pozdrawia. Pani Agnieszko, pojawił się przed chwilą taki komentarz jednego z naszych stałych widzów i słuchaczy. Tym widzem jest pan dr Grzegorz Lewandowski. I pan dr Lewandowski, Grzegorz, napisał taki komentarz. Połowa opublikowanych artykułów na terenie kraju w naszych czasopismach to dosłownie przepisane artykuły, skopiowane z zagranicy, skopiowane bez tezy artykułów lub prowadzone badania na podstawie takich samych badań lub zbliżonych. To jest niepokojący trend. Jak pani, jako osoba, która współtworzy 3 pisma, o których mówiliśmy na początku, mogłaby odnieść się do
komentarza, jaki został zamieszczony przez doktora Lewandowskiego? Tu są jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, system antyplagiatowy, który natychmiast wyczulony jest właśnie na takie cytacje mniej lub bardziej dosłowne i który wskazuje odpowiednie źródła. To jest pierwsza rzecz. System antyplagiatowy od razu takie rzeczy, które składają się tylko i wyłącznie z cytacji albo w dużej mierze więcej niż 30% z cytacji, po prostu odrzuci. Taki artykuł na wstępie, każdy artykuł jest przepuszczany przez system antyplagiatowy i po prostu taki artykuł w ogóle nie będzie rozpatrywany, nigdzie wysyłany. Załóżmy, że jak w przypadku tego artykułu, o którym wspominała wcześniej pani Łuczyńska, to gdzieś się tam ukryje, tak? Jeszcze jest coś takiego, co ja zawsze podkreślam i na co kładę ogromną wagę i do czego również przywiązują ogromną wagę recenzenci. Dyskusja i wnioski. W pracy, każdej pracy musi być dyskusja, która jest bardzo, powinna się opierać na samodzielnym myśleniu. To znaczy to, że ja się odnoszę nawet w pracy poglądowej do prac już opublikowanych, to nie znaczy, że ja nie mam do nich, ja tę pracę piszę po coś. Skoro określiłem sobie cel tej pracy, po co ją piszę, to muszę udowodnić, że ona właśnie ten cel spełnia. I temu służy dyskusja, to znaczy moje spojrzenie na odpowiednie zagadnienie, które prowadzi, w porównaniu z pracami innymi opublikowanymi, które prowadzi mnie do takich, a nie innych moich wniosków, moich własnych. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko. Mam nadzieję, że poleciało do doktora Grzegorza. Grzegorzu, serdecznie się Tobie kłaniam, najserdeczniej Ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że taka odpowiedź Cię satysfakcjonuje. Drodzy Panowie doktorzy. Jeszcze, jeżeli można. Proszę uprzejmie Pani Anno. Jest jeszcze druga sprawa, o którą być może też właśnie nasz słuchacz, nasz widz pyta. Są mody. I jeżeli na przykład nagle pojawia się temat karmienia piersią w wielu czasopismach jednocześnie, może to sprawiać wrażenie, że powtarzają autorzy samych COVID siebie. na przykład. Na przykład COVID, który na początku bardzo chętnie przyjmowaliśmy artykuły, bo one były nowe, świeże, ale w tej chwili trudno jest wymyśleć coś całkiem nowego. W związku z tym może to być badanie na innej grupie, może być nie wiem, na innym obszarze, ale ten COVID będzie się nawet w tytułach powtarzał i on robi wrażenie niedobre. Za dużo artykułów o COVID-zie. Jeszcze jedna sytuacja. W momencie, kiedy zaczęła się dyskusja na temat szczepień, proszę wiedzieć o tym, że największą popularnością, najwięcej cytowań zbierały artykuły, które szły pod prąd, antyszczepionkowe. Artykuły, które prowokowały cytowania. Ale mówię też moda. Moda na szczepienia, moda być przeciwko. Więc tam jest bardzo wiele czynników, które mogą sprawiać wrażenie. Poza tym dyskusja to jest właśnie opieranie się o prace, które już powstały wcześniej. Być może o to też chodziło naszemu czytelnikowi, że ciągle o tych samych pracach piszecie. Nie można, jest taki wymóg, że przynajmniej 1/3 publikacji, na które się powołują autorzy, powinna pochodzić z ostatnich lat. To trochę eliminuje właśnie to wracanie ciągle do tych pierwszych artykułów z danego tematu. O wielu rzeczach można by mówić. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, czy chodziło o jakąś konkretną sprawę. Drogi Grzegorzu, jeżeli chciałbyś podzielić się jakimś konkretnym przypadkiem, proszę uprzejmie, przestrzeń Entelive jest oczywiście nadal otwarta. Za chwilkę wrócimy jeszcze do pani Anny. Będziemy rozmawiać o wszelkich wydarzeniach, w których EMS jako magazyn, jako redakcja uczestniczy. Na jednym z takich wydarzeń, pani Anno, żeśmy się fizycznie poznali. To było w Bydgoszczy, prawda? Ale tak teraz spoileruję ten wątek, a panów doktorów chciałbym zapytać o taką kwestię, może trochę kontrowersyjną,
tego nie wiem. Wcześniej pytałem, jak można zachęcać środowisko ratownicze w Polsce do tego, żeby się angażowało do prowadzenia badań, spisywania tego w odpowiedni sposób i później publikowania w takich magazynach, między innymi jak EMS, który jest dzisiaj głównym wątkiem naszej rozmowy. A ja mam takie pytanie trochę w drugą stronę. Jaki wpływ kwartalnik EMS-u powinien w waszej ocenie mieć na środowisko ratownictwa medycznego w Polsce? Jeżeli powinien mieć, to jaki wpływ? Jak to powinno przebiegać? Może panie Łukaszu, tym razem od pana zacznę. Generalnie, szanowni państwo, zgodnie z trendem panującym od lat 90. mamy takie coś jak evidence-based medicine. Na evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na faktach, składają się 3 elementy główne, 3 obszary. Jednym z tych elementów są badania naukowe. I teraz praktykując, pozostałymi elementami to jest wiedza, doświadczenie oraz preferencje pacjenta. Czyli my tutaj rozmawiamy o właśnie tych faktach naukowych i teraz praktykując, no nie można pominąć faktów naukowych, bo nie będziemy podążać za wytycznymi, za aktualizacją różnych procedur i tutaj to czasopismo oferuje nam właśnie taką aktualizację, ciągłą w sumie aktualizację i pełną dostępność do tych faktów naukowych i to przede wszystkim ma wpływ na opiekę nad pacjentem. Tak więc takie jest główne założenie, żeby tą wiedzę nie pozyskiwać, i umiejętności praktycznych nie pozyskiwać tylko i wyłącznie od starszych doświadczeniem kolegów bądź koleżanek, bo to grozi powielaniem błędu. My musimy spojrzeć szerzej na to, żeby i pozyskiwać doświadczenie. Oczywiście to doświadczenie jest niezwykle ważne. To nie jest tak, że my to doświadczenie potępiamy, to intuicję potępiamy, ona dalej jest. Tylko też obok tego wszystkiego równolegle idzie doświadczenie naukowe i pozyskiwanie tych wyników badań wytycznych i przykładowo osoba, która kończy studia, nie ma doświadczenia, a ma zajmować się pacjentem. Tak więc tą lukę niedoborową powinna natychmiast wypełniać literatura, między innymi czytanie systematyczne czasopism naukowych, między innymi EMS. Mhm. Panie Patryku, doktor habilitowany Patryk Rzońca, a pańskie zdanie, jakie jest w tym temacie, jaką rolę kwartalnik powinien mieć, no właśnie, może w budowaniu trochę czegoś innego w tym naszym ratownictwie, jaki wpływ powinien mieć na środowisko ratownictwa medycznego w Polsce? Czyli jeżeli chodzi o wpływ każdego czasopisma, a przede wszystkim to jest takie nasze dziecko, którym się zajmujemy i czynny udział bierzemy w tym, na pewno może to trochę zabrzmi górnolotnie, ale powinna zwiększać świadomość społeczną dotyczącą tematów, które są poruszane, tematów związanych z ratownictwem medycznym. To co pod tym się kryje. Z jednej strony, jeżeli mamy w swojej pracy zawodowej jakiś przypadek, który wykracza poza wszelkie wytyczne, które są opisywane, no bo tu musimy sobie zdać sprawę, że czy wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czy jakieś inne procedury postępowania, dobre praktyki, które na co dzień ratownicy medyczni mają dostępne w swojej pracy zawodowej i powinni się nimi kierować, no nie przewidzą każdej sytuacji, która się zdarza na co dzień w życiu. Może być jakiś ciekawy przypadek kliniczny, który będzie wykraczał poza to. Czyli tutaj zwiększamy świadomość większej grupy osób, opisując go. Słuchajcie, miałem takiego i takiego pacjenta, na takie leki nie reagował, na takie postępowanie nie reagował. Wspólnie podjęliśmy decyzję o czymś innym, jakimś alternatywnym postępowaniu i udało się tego człowieka uratować. Dzięki temu nie tylko ten zespół 3-osobowy, czy zespół na SOR-ze, czyli kilka osób, będzie wiedziała o czymś takim, będzie miało doświadczenie, tylko duże grono się dowie, że rzeczywiście, jak będę miał taką sytuację, takiego pacjenta,
to wiem, że ktoś już miał coś takiego i poszedł w tym kierunku i może to zwiększy moją świadomość, że rzeczywiście jest jakaś gdzieś alternatywa. A drugi element z tą zwiększeniem świadomością i tak na dobrą sprawę poprawy jakości tego systemu. Na początku powiedziałem, że nie mamy się czego wstydzić. Owszem, nie mamy się czego wstydzić, ale jest mnóstwo rzeczy, które tak na dobrą sprawę u nas nie funkcjonują, natomiast w zachodnich systemach ratownictwa medycznego są powszechnie używane. I prowadzenie badań, które tu też trochę nawiązując do pytania odnośnie tego powielania tematów i tak dalej, realizowania tych samych tematów albo na przykładzie innego artykułu pisanie w warunkach polskich wcale nie jest tak do końca nieuzasadnione. Bo jeżeli mamy jakieś narzędzie, które funkcjonuje powiedzmy w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce o nim w ogóle nie słyszymy. Jeżeli zrobimy w warunkach polskich takie samo badanie, tylko na naszej populacji, czy na naszym systemie ratownictwa medycznego i wyjdzie, że rzeczywiście to narzędzie jest skuteczne i może warto je zastosować w praktykę zawodową, no to jest ewidentny plus, z którym dzięki publikacji takiej i publikacji w czasopiśmie jesteśmy w stanie się swoimi wynikami podzielić z większym gronem. Także tutaj przede wszystkim to zwiększanie świadomości, ewentualnie wdrażanie nowych jakichś narzędzi, czy weryfikowanie narzędzi, które są stosowane powszechnie. Dla przykładu bardzo prosta sprawa. W trakcie COVID-ów w większości szpitali, które były skupione, były przeznaczone do właśnie zajmowania się pacjentami covidowymi, była stosowana skala wczesnego ostrzegania NEFS. Zostały zrobione badania, które tak na dobrą sprawę wykazały, że w Polsce ta skala w polskiej populacji się nie sprawdza. Powinno się ją zastosować, powinno się zastosować całkowicie inną. I po to są właśnie takie artykuły, żeby cały czas czekować to nasze postępowanie i ewentualnie prowadzić do zmian, które poprawią jakość tych świadczeń, których udzielamy na co dzień, których tak na dobrą sprawę beneficjentem jest ten nasz pacjent, którym się zajmujemy. Dodam do pańskiej wypowiedzi, szanowny panie doktorze, komentarz dodatkowy, który został zamieszczony przez Marcina Wojcieszaka, a brzmi on tak. Bez rejestrów medycznych, takich jak Trauma Registry, protokoły z Utstein, nasze badania w Polsce są kiepskiej jakości. Tworzenie badań w warunkach przedszpitalnych opartych na danych SWD jest mało wiarygodne. To taki komentarz, który został napisany przez Marcina, oczywiście za niego bardzo dziękuję. A napisał pan Lewandowski, Grzegorz, odpowiedź jakby do tego, co zostało powiedziane przez panią Agnieszkę i pozwolicie państwo, że zacytuję, nie będę tego zamieszczał na ekranie, bo wypowiedź jest dosyć długa. Wielość tej samej tematyki, to prawda, poza tym moda na temat, ale uwaga, dobre kontakty z edytorami i kilkoma osobami z grupy recenzentów. Powielania, drukowania kolejne do doktoratów. Cytuję dosłownie. Temat rzeka. Goście odszukali w krótkim komentarzu moje intencje. Tylko wartościowe treści, natomiast konkretne przypadki są już zgłaszane z powództwa cywilnego za kradzież wartości intelektualnej. Piszę, bowiem zostałem okradziony, a moje wartości zostały przywłaszczone. Taki lokalny skandal, obyczajówka w naukowym świecie. Może pani Agnieszka się do tego odniesie, bo to jest przerażające, co napisał przed chwilą Grzegorz. Zgadza się i myśmy właśnie mówiły tutaj, wspominały, że coś takiego również zdarzyło się i nam. I po prostu to był szok dla nas, ponieważ autor, to nie była pierwsza praca tego autora, więc tym bardziej byłyśmy zszokowane, my, recenzenci, wszyscy byliśmy zszokowani, ponieważ to było tak zakamuflowane, to był bardzo sprytny, że tak powiem, plagiat, ponieważ to było tłumaczenia. Nie dajemy przepisów na plagiaty, Agnieszka. Ale nie. tak, w każdym razie
trudny do rozszyfrowania. Tak. To znaczy, jestem przekonany, dziękuję Pani Anno, to co Pani teraz powiedziała, bo jakby chcemy sprzedać przepis na ciasto, ale może zwracajmy uwagę, jak są te nieładne mechanizmy, jak one wyglądają, żebyśmy byli na te mechanizmy po prostu wyczuleni. Oczywiście nie będziemy się dzisiaj zastanawiać nad tych wszystkimi patologiami, które mogą funkcjonować, bardziej Ente-Life służy do tego, żeby opowiadać, jak być powinno. W związku z tym, tak jak powiedzieli Państwo dzisiaj o wielu cennych informacjach, to skupmy się na tym, jak to powinno wyglądać. Kolejne komentarze, kolejne spostrzeżenia. Przed chwilą stały słuchacz, pan Łukasz Derkacz pisał też taką bardzo ładne stwierdzenie, że boimy się ustawy o jakości, boimy się różnych zapisów, a może prace sprawdzające czy też badające trafność ustaw w stosunku do zawodów medycznych. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za te komentarze. Widzę tutaj rozmowa się rozpoczęła w komentarzach. Jest mi z tego powodu bardzo miło, bo znaczy to, że zaczynacie między sobą, drodzy widzowie i słuchacze, dyskutować. Ale żeby nie przedłużając dzisiejszego spotkania, to właśnie ten wątek przed podsumowaniem i ewentualnymi pytaniami od naszych gości, od naszych widzów i słuchaczy. Jak już wspomniałem, panią Agnieszkę i panią Annę miałem wielki zaszczyt i przyjemność poznać w Bydgoszczy na CEM-ie. To było w maju, jeżeli dobrze pamiętam, tam żeśmy się poznali, tam było wasze stoisko z pismem. Pytam o to w kontekście wydarzenia, o którym napisał do nas profesor Nadolny, bo jak mówiłem wcześniej, magazyn bierze udział w wielu właśnie wydarzeniach w Polsce i tutaj pan profesor Nadolny zaprasza na Międzynarodową Konferencję Ratownictwa Medycznego między 16 a 17 listopada. Patronaty medialne posiadają m.in. EMS, Wiadomości Lekarskie i oczywiście Ente-Life, za co ja jestem niezmiernie wdzięczny, żeśmy zostali zaproszeni. A jak pani Anno jakby odniesie się do tego wydarzenia, które już praktycznie za 10 dni, no i jak ważne jest uczestnictwo w wydarzeniach w Polsce, jeśli chodzi o konferencje i sympozja państwa magazynu, państwa kwartalnika? Ja zacznę, ale myślę, że Agnieszka też podpowie swoje. W Bydgoszczy zawsze dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Czasami mamy stoisko, czasami jesteśmy słuchaczami. W Bydgoszczy mieliśmy stoisko i bardzo cenimy sobie wszystkie rozmowy, które się toczą przy stoisku z osobami, które zadają pytania, czasami bardzo proste. Jak pisać, jak zacząć, czy to się nadaje, czy taki temat. Łatwiej pewno rozmawiać właśnie w takiej atmosferze, niż na przykład w tej chwili publicznie zadawać pytania proste, tak żeby wszyscy słyszeli. Więc ten kontakt bezpośredni jest niezwykły. W Bydgoszczy było duże grono zagranicznych osób, bardzo ciekawe, które obiecały nam współpracę. Na razie to się jakoś słabo dzieje, chociaż ciągle liczymy, że te zobowiązania, które były podjęte przez nich, że jednak dopełnią. Tam się w Bydgoszczy wydarzyła jeszcze jedna bardzo dla mnie ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć i to myślę można pod różnymi kątami rozpatrywać. Agnieszka właśnie spotkała tam grupę młodych ludzi, członków koła naukowego z Gdańska. o międzynarodowych, że tak powiem, Tak. I to jest jeszcze jedna z rzeczy, o której myślałam, że będziemy osobno mówić, o naszych oczekiwaniach wobec środowiska. Chciałabym zaapelować właśnie do kół naukowych, bo okazuje się, że tam są ludzie właśnie tacy, jakich potrzebujemy. Oni chcą sami z siebie, oni piszą i oni dobrze piszą. I od nich dostaliśmy pracę. I też te zobowiązania, które podjęli się, zostały zrealizowane. Bardzo ciekawe opisy przypadków. O kołach naukowych żeśmy dzisiaj jeszcze nie mówili i pewno już nie będzie na to czasu, ale chociaż hasłowo. Więc udział w takich konferencjach ma bardzo wiele, z wielu stron można na to patrzeć, zawsze jest korzystny. Nigdy nie patrzymy na to jak na wyjazd handlowy, nigdy niczego nie sprzedajemy, natomiast właśnie rozmowy są bezcenne, kontakty są bezcenne, wymiana wizytówek, poznawanie ludzi, młodych ludzi. Ta konferencja, która przed nami, jest dla nas też bardzo ważna i wybieramy się, będzie tam stoisko, jest to właśnie konferencja polsko-ukraińska. I to są te dwa słowa, o których chciałam powiedzieć, jeżeli można. Myślę, Oczywiście. że
osiągnięć właśnie tego czasopisma, nie tylko tego. Ja traktuję czasami te wszystkie moje te czasopisma jak moje dzieci. Czy jedno dziecko, czy drugie, nieważne, to jest moje dziecko. Więc z Ukrainą współpracujemy na bardzo dużą skalę. Właściwie pracujemy ze wszystkimi miastami, ze wszystkimi uczelniami medycznymi, jakie są w Ukrainie, jakie działają, nawet w tych trudnych warunkach. I możliwość spotkania ludzi, których dobrze znamy, i z imienia, i z nazwiska, i z wyjazdów. Ja niedawno byłam w Użgorodzie, też na konferencji naukowej. Więc to jest rzecz zupełnie bezcenna i bardzo, bardzo gratuluję organizatorom, jeżeli rzeczywiście uda się tych ludzi przez granicę przewieźć i będzie można z nimi się spotkać i porozmawiać. Chcę tylko powiedzieć, że to już nieskromnie, że właśnie w Użgorodzie dostałam gramotę, podziękowanie za wprowadzenie autorów ukraińskich w obieg międzynarodowy. Nie wiem, czy to było słychać. Tak, tak, wybrzmiało bardzo, bardzo głośno i bardzo wyraźnie. Gratulacje i wyrazy szacunku. Piękne podziękowania dostałam. To są podziękowania przecież nie dla mnie, tylko dla całego zespołu. Ja tylko reprezentowałam w tym momencie wydawnictwo. A ja jeszcze chciałam dorzucić do konferencji, którą patronujemy, że również w listopadzie będzie konferencja w Łodzi w dniach 17-19 listopada. Będzie to Uniwersytecka Konferencja Medycyny Ratunkowej oraz Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów SOR. To jest druga nasza impreza listopadowa. Ja muszę Państwu powiedzieć, że tych wydarzeń jest tak dużo. Ja się bardzo cieszę, że się spotkamy w Polsce, że będziemy razem w Sosnowcu. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Będziemy mogli dyskutować i będziemy rozmawiać, ale tych wydarzeń w Polsce jest tak dużo, że nie sposób być na wszystkich i bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą pozwolić sobie na to, żeby być na każdym wydarzeniu sygnowanym przez magazyn EMS, czy no, zaprzyjaźnionych właśnie z magazynem osób. To jest pewnie wielka frajda dla Was, kiedy możecie się na to wybrać. Tutaj pani Anna Śmigiel zadaje pytanie, czy między 1 a 3 grudnia konferencja Team 2023, czy będziecie tam Państwo? Pani Anna Śmigiel zadała to pytanie. To konferencja w Bydgoszczy? Tak, z tego co ja widzę, to jest konferencja w Bydgoszczy. Pani Anno, ja będę. Nie wiem, jak tam Państwo z EMS-u, ja się wybieram. Więc proszę dać koniecznie znać, jak mnie gdzieś tam Pani wypatrzy. Koniecznie musimy przybić nordiskową 5. Będzie mi bardzo miło. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, zachęcam. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania do naszych gości, nie bójcie się, to jest przestrzeń dla Was. To jest przestrzeń do tego, żeby łączyć środowisko, a wydaje nam się, od ponad 3,5 roku robimy to dosyć zgrabnie. Jeśli się tak dzieje w praktyce, jestem bardzo szczęśliwy. Drodzy Państwo, gdybyśmy mieli dzisiejszy odcinek podsumować, zostawiam Państwu dowolną przestrzeń. Nie zadaję teraz konkretnego pytania. Każdy z Was, jakie podsumowanie zostanie przez Was pokazane? Może panowie, zacznijmy od Was, a nasze panie, piękniejsza część naszego dzisiejszego towarzystwa zakończy to podsumowanie. W związku z tym, panie Patryku, zacznijmy od pana, o tym podsumowaniu. Kolego po fachu, tak sobie pozwolę, słuchamy. Jasne. No, jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania, no to przede wszystkim na pierwszy front trzeba wskazać tutaj nasze czasopismo, które z jednej strony my staramy się w jakikolwiek sposób fajne treści przedstawić dla Państwa, natomiast z drugiej strony no, jest to jedno z narzędzi, za pomocą którego jesteśmy w stanie przekazać swoje doświadczenia, swoje przemyślenia, przekładając je na artykuły, tak żeby po prostu podzielić się tymi spostrzeżeniami, ewentualnie jakimiś badaniami, czy wynikami, czy doświadczeniami zawodowymi z innymi. Także jeżeli chodzi o to spotkanie, wydaje mi się, że tematycznie bardzo ważne, z tego względu, że dzielenie się doświadczeniami w tej dziedzinie, czy szeroko pojętej medycynie, czy tak jak tutaj bardziej w tym wycinku dotyczącym tego ratownictwa medycznego,
czy ewentualnie pielęgniarstwa, tak jak tutaj pan dziekan jest przedstawicielem, czy tym edytorem tematycznym, czy medycyny ratunkowej, jest niezmiernie ważne. Z tego względu, że no, biorąc pod uwagę, że żyjemy w takim świecie, gdzie no, nie mamy takiego komfortu, że możemy się w każdej chwili spotkać twarzą w twarz, porozmawiać, bo to by było najbardziej komfortowe, podyskutować na żywo o tematach, które nas gdzieś zajmują, na tematy, z którymi mamy gdzieś jakiś problem, czy jakieś przemyślenia. Natomiast takie czasopismo, pomimo tego, że no, kojarzy się, że to jest ta nauka, że tam są artykuły, natomiast w artykułach kryją się te nasze spostrzeżenia, te nasze wyniki, które uzyskujemy, czy nasze doświadczenia, opisując konkretne przypadki. Także wydaje mi się, że w tym temacie oczywiście moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, dzielić się naszymi doświadczeniami, przyjmować doświadczenia państwa i tak na dobrą sprawę to kawał roboty jeszcze do nas do zrobienia w przyszłości, natomiast to jest taki bardzo dobry początek na to, żeby rzeczywiście w tym kierunku iść. Zasługuje pan na słowa pochwały ode mnie, panie Patryku, że jest pan po prostu maksymalnym optymistą i zawsze uważam tak, że jest ogromnie dużo do zrobienia, ale jak się spojrzymy za siebie, jak dużo dobrego już zostało zrobione. Panie Łukaszu, panie doktorze, jakie jest pańskie podsumowanie dzisiejszej audycji o Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne? Szanowni Państwo, tutaj według mnie jednak da się pogodzić naukę z praktyką i wspólnym mianownikiem właśnie jest to czasopismo. To czasopismo, które daje nam szansę, żeby podążać za aktualną wiedzą i daje nam możliwość wejścia w świat nauki w dosyć przystępny sposób. Tak więc warto zaryzykować, spróbować, bo tak na dobrą sprawę my jako odbiorcy tych treści nie znamy często różnych uwarunkowań związanych z działalnością naukową. Warto spróbować z perspektywy swojej. Zachęcam do tego, żeby prześledzić, sprawdzić, co my aktualnie robimy i przenieść tą twórczą działalność z placówek różnego rodzaju na terenie kraju właśnie na łamę czasopisma. Mam nadzieję, że system editorial, system się nie zawiesi poprzez tworzenie tak licznych kont i tutaj każdy, kto będzie chciał i będzie miał możliwość, to będzie mógł to konto w miarę szybko założyć i spróbować i zweryfikować siebie i swoją dotychczasowe swoje może osiągnięcia naukowe i sprawdzić siebie w zakresie właśnie działalności naukowej. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie Łukaszu, jako też również kolega po fachu, bo czy pielęgniarz, czy ratownik, pielęgniarka, ratowniczka, myślę przede wszystkim jesteśmy medykami. Pan jeszcze jest naukowcem, jest pan akademikiem. Też ogromnie panu dziękuję za to, że wspólnie z kolegą, z panem Patrykiem przecieracie te tory, żeby pokazywać nam, że nie taki diabeł straszny w tej pracy naukowej, za co kłaniam się panu bardzo nisko i chylę czoła. Może gdzieś tam kiedyś w przyszłości uda się coś wspólnie podziałać, do czego i państwa zachęcam. Nawiązujcie kontakty zarówno z panem doktorem Łukaszem Czyżewskim, oczywiście z panem Patrykiem Rzońcą. Może macie jakieś ciekawe pomysły, może potrzebujecie jakiegoś wsparcia. Z pewnością panowie jako akademicy, jako koledzy po fachu, jako medycy no wesprą was, a myślę, że prywatnie używając słów już, bym powiedział, na ty, będzie nieco łatwiej przechodzić ten trudny na początku proces, ale jak powiedział pan Łukasz, nie jest to niemożliwe. Pani Agnieszko, zatem teraz pani oddaję głos. Z jakim podsumowaniem dzisiejszego spotkania chciałaby pani zostawić widzów i słuchaczy NT Live? Powiem tak, bądźcie Państwo z nami, tak jak byliście w czasie tej audycji, bądźcie z nami nie tylko przez cały rok, ale mam nadzieję przez wszystkie następne lata, bo 9 jest ładną cyfrą, ale 10 jeszcze ładniejszą, nie mówiąc o tych następnych. Myślę, że skoro tyle przy wsparciu naszych wspaniałych redaktorów i autorów wytrwaliśmy
to wytrwamy jeszcze więcej i będziemy się rozwijać ku satysfakcji naszej i Państwa. Ja dodam do tego wszystkiego, drodzy Państwo, i też do Pani Agnieszki, do Pani Anny, jedną z najlepszych rzeczy, jaka spotykam, jest związana z działalnością NT Live Nordic Triget, to jest poznawanie Was. Panie już spotkałem na żywo, jak będziemy w Sosnowcu, to ten baner jedzie ze mną do Polski, tam poproszę Was o to, żebyście się podpisały, a panowie, jeżeli w Sosnowcu będziecie, również proszę oczekiwać tego, że będę Was chciał zaprosić do podpisania się na naszej fladze, więc jestem przeszczęśliwy, że dzięki działalności NT Live spotykam takie fantastyczne osoby, uśmiechnięte, zaangażowane, z wielką pasją do robienia wielkich rzeczy. Pani Anno, jako tutaj szefowa dzisiejszego zespołu, nie tylko tego redagującego, jako osoba, która w Alunie to szefostwo objęła, ale też dzisiaj przyjęła Pani taką rolę lidera. Jakie podsumowanie dzisiaj zostanie przekazane przez Panią na antenie NT Live? Wydaje się, że udało się zrealizować to, o czym myśleliśmy, o czym marzyliśmy, a mianowicie dzięki Panu i dzięki tej audycji zaprezentować czasopismo, to po pierwsze, zaprezentować szerokiemu gronu, bo przecież to będzie rozszerzające się jeszcze grono w przyszłości. Punkt drugi, mam nadzieję, że udało się dzięki wypowiedziom naszym nie przestraszyć Państwa, a wręcz przeciwnie, oswoić z tym czasopismem. Trochę cytuję Pana. A po trzecie, mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej będą mogli polubić nasze czasopismo, nie tylko na Facebooku, ale polubić i zacząć współpracować. A dzięki temu będziemy mogli realizować plany, które są bardzo duże, bardzo szerokie, a idą w kierunku rozwoju czasopisma oczywiście. Tyle. Dziękuję. To bardzo dużo Pani powiedziała, znaczy krótko, ale bardzo treściwie. Drodzy Państwo, niech ta okładka, te piękne kolory, niech to logo już niech nie będzie nierozpoznawalne w naszym świecie ratownictwa medycznego, w medycynie stanów nagłych, w medycynie przedszpitalnej, ale nie tylko, bo jak dzisiaj powiedziała Pani Anna, tych obszarów jest znacznie więcej niż tylko te trzy, tak strukturalnie ujęte na stronie internetowej. Zaglądajcie, drodzy Państwo, na stronę internetową wydawnictwo-aluna.pl, zaglądajcie również na stronę Emergency Medical Service, gdzie już znajduje się najnowszy magazyn EMS-u i tam były odpowiedzi na dzisiejsze pytania w konkursie. Pierwsze 3 osoby, które zgłosiły się w odpowiednim czasie do nas, otrzymają roczną prenumeratę, za co jestem też Państwu bardzo wdzięczny, że zdecydowaliście się takie piękne nagrody przyznać, bo to naprawdę wielka frajda, jeżeli można komuś coś dobrego dać, a jeszcze jak ktoś musiał poszperać w internecie i znaleźć odpowiedzi na te pytania, to jest coś wielkiego. Ja, drodzy Państwo, drogą podsumowania, pozwolę sobie wszystkich Państwa zaprosić, żebyście nosili odblaski, takie małe, takie duże. Pozdrawiam Panie Profesorze, odblask z Sosnowieckiego Pogotowia jeździ ze mną, ostatnio był w Hadze, dzisiaj jest w Oslo, a wraca w przyszłym tygodniu na Śląsk. Noście odblaski, bądźcie, drodzy Państwo, zdrowi, bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że nic Wam złego się w tym sezonie krótkich dni, ciemnych, bym powiedział już nawet, szczególnie na północy, nic złego się nie stanie. Ja zwracam się teraz do Pani Jagody, Pani Jagoda Nowak jest z nami, próbuję ogarnąć nasze kolejne odcinki. Dzisiaj mamy 7, potem mamy 13. 13 jest już zaplanowany, potem jest 20 listopada i potem jest 23. Śledźcie, drodzy Państwo, nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, LinkedIn, jesteśmy też na YouTubie, bo za chwilkę okaże się, że kolejny odcinek NT Live będzie bardzo dostępny w internetach. Drodzy Państwo, uprzejmie dziękuję wszystkim dzisiaj zgromadzonym, wszystkim naszym widzom i słuchaczom, którzy napisali do nas, pozdrawiali nas na samym początku i pozdrawiają teraz. Uprzejmie dziękujemy. Pan Krzysztof, Pani Barbara, Pan Zbigniew z Niemiec, jak zwykle jest z nami. Cieszymy się bardzo, a było mi niezmiernie miło poprowadzić audycję.
w której gościliśmy panią doktor Annę Łuczyńską, panią magister Agnieszkę Rossę, pana doktora habilitowanego Łukasza Czyżewskiego i pana doktora habilitowanego Patryka Żońcę w odcinku o Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne w NT Live. Ja się nazywam Jacek Borowiak, to był NT Live, kłaniam się, do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem, już za chwilkę w kolejnych odcinkach na naszej antenie. Macham do Państwa, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, dobrej nocy. Dziękuję, wszystkiego dobrego.